Dobry wieczór Państwu. Mamy 20 dokładnie września 2024 roku. Ja nazywam się Jacek Borowek, a Państwo oglądacie i słuchacie 101 odcinek Nordic Enter Life. Drodzy Państwo, po 4 sezonach rozpoczynamy kolejny cykl rozmów o bezpieczeństwie i o medycynie przedszpitalnej, medycynie stanów nagłych, a dzisiaj w konkretnym, szczególnym wydźwięku i definicji związaną ze stanami nagłymi spowodowanymi urazami. Ale zanim wejdziemy tak bardzo mocno głęboko w ten temat, to drodzy Państwo, przede wszystkim chciałbym Was najserdeczniej powitać. Tęskniliśmy bardzo do tego, żebyśmy mogli spotkać się z widzami i słuchaczami w trakcie naszych rozmów. Faktycznie dużo się działo w ostatnim czasie, ten tydzień był bardzo zabiegany, ale to bardzo dobrze, bo przychodzimy do 5. sezonu z pełną głową pomysłów. Jakich, mam nadzieję, uda się je choćby w połowie zrealizować w tym właśnie sezonie 24-25, do którego Państwa bardzo serdecznie zapraszam. I również chciałbym przeprosić za to kilkuminutowe opóźnienie spowodowane problemami technicznymi. Ale jak wejść w 5. sezon, to nie może być tak gładko, przecież muszą być różne takie wyzwania. Drodzy Państwo, bez współpracy z partnerami, bez współpracy z współorganizatorami, bez współpracy takiej medialnej nie mogą odbywać się tego typu przedsięwzięcia również jak nasze. Chciałbym raz jeszcze bardzo wszystkich pozdrowić i podziękować tych, którzy nam pomagają, którzy udostępniają content w mediach społecznościowych, zapowiedzi, kiedy zwracają się do Państwa za pośrednictwem swoich profili w mediach społecznościowych o tym, że na przykład w Enter Life mamy odcinek albo zaprosimy właśnie taką, a nie inną osobę. Zatem bardzo dziękuję wszystkim wspomagaczom i wszystkim wspierającym, szczególnie za dzisiejszy odcinek. Dziękuję, że jesteście, dziękuję, że udostępniacie. To jest dla nas niezmiernie ważne. Dzisiejszą audycję realizuje operatorską pan Łukasz Wierzba z Luka Artist Studio, który przyjechał do nas bezpośrednio z Sosnowca, z Mistrzostw Polski, które wiecie, drodzy Państwo, dzisiaj się zakończyły. Za konsoletą realizatorską również siedzi pani Jagoda Nowak, sekretarz redakcji Enter Life. Drodzy Państwo, 101 odcinek. Ktoś by powiedział dużo czy mało. Dla mnie ogromnie dużo. To jest fascynująca podróż, do której chciałbym dzisiaj również Państwa zaprosić. Koniecznie dajcie znać w komentarzach, skąd nas dzisiaj oglądacie, skąd nas dzisiaj słuchacie, z dopisaniem hashtagu Enter Life. Drodzy Państwo, dzisiaj PHTLS w medycynie przedszpitalnej, kurs specjalistyczny, zaawansowany, związany ze stanami nagłymi spowodowanymi urazami. Jak powstawał na kanwie tych ostatnich lat, tak naprawdę na kanwie 9 wcześniejszych wersji, a teraz ta 10, jak były tworzone te wszystkie elementy, drodzy Państwo, dowiecie się już za chwilkę od 2 gości, którzy już są z nami w studiu. Zachęcam do tego, żebyście Państwo podgłosili swoje urządzenia elektroniczne, żebyście nastawili wodę na dobrą kawę i herbatę i zapraszam do prehospitalu związanego z urazowymi stanami. Jest z nami dzisiaj pan doktor nauk medycznych, pan Tomasz Jurek, pan profesor. Witam, panie profesorze. Cześć, Tomasz. Cześć, witam. Dziękuję za zaproszenie. Bardzo mi miło. Witam wszystkich. Jest z nami również Robert Jędrych, który siedzi tutaj po mojej prawej stronie. Kawał chłopa, ale mam nadzieję, że zmieścił się w kadrze. Drodzy Państwo, witamy najserdeczniej w Enter Life. Cześć, Robert. Cześć, dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Panowie, wielkie szczęście i radość, że Was tutaj mogę spotkać, ale zanim przejdziemy do tych konkretów, to Tomasz, powiedz, gdzie my jesteśmy? Zawsze próbuję zapytać, w jakich miejscach goszczą nasi widzowie, nasi goście, którzy odwiedzają nasz online, ale dzisiaj jesteśmy bardzo na żywo. Więc jakbyś mógł tak w 2 zdaniach powiedzieć, gdzie my jesteśmy? Od miasta, począwszy, może już nie dzielnicy, ale przynajmniej tego kompleksu, w którym się znajdujemy. Nie pływamy, więc jesteśmy we Wrocławiu, bo Wrocław ocalał. Jesteśmy w Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu. Pierwotnie mieliśmy być w Centrum Symulacji Medycznej, bo chcieliśmy pokazać taki możliwy upgrade tego, co dzieje się w scenariuszach treningowych, ale powódź sprawiła, że centrum jest ewakuowane, zamknięte, chronione, więc jesteśmy u mnie w pokoju po prostu. Mam nadzieję, że miło Was tu gościć i stąd będziemy rozmawiać, stąd będziemy nadawać, to będzie nasza scena. Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu.
dla Ciebie Wrocław jest ogromnie ważny. Dlaczego w ogóle co Ty tu robisz w tym Wrocławiu? Bo przecież Oleśnica to jest chyba takie inne miejsce administracyjne, bo jak się wejdzie do Ciebie na stronę, to w danych kontaktowych jest Oleśnica, a tu Wrocław, no to co? Oleśnica czy Wrocław? Tak naprawdę całe życie od 93 roku praktycznie mieszkam we Wrocławiu. Pod Oleśnicą prowadziłem się raptem 3 lata temu, więc Wrocław jest jakby moim rodzinnym miastem, takim w głębi mojego serca, więc stricte jestem jak najbardziej związany z Wrocławiem. Jasne. Drodzy Państwo, Roberta pamiętacie z odcinka, który był poświęcony awangardzie i kiedy Kasia podpisywała się na naszym pięknym banerze, zostawiła miejsce na podpis dla Ciebie. Dzisiaj, kiedy będziemy kończyć nasze spotkanie, kiedy będziecie mogli złożyć swoje autografy, to jeden podpis tutaj masz zaległy, procedury ratunkowe w medycynie przedszpitalnej, tak więc tego Ci nie odpuszczę. Tak więc nie uciekaj za bardzo ze studia. I również do Tomasza się zwrócę później o taki wpis. Dobrze, panowie, w cyklu rozmów o medycynie przedszpitalnej staramy się dotykać wątków, które mają ogromne znaczenie, jeśli chodzi o jej przebieg, o jej funkcjonowanie. Dzisiaj na tapet bierzemy P-Hoteles. Czym jest P-Hoteles? Gdzie powstał, jak powstawały jego struktury organizacyjne i przypatrzymy się na ten temat, temu tematowi z dwóch jakby stron. To jakbyś mógł 2 zdania powiedzieć, czym tak naprawdę P-Hoteles jest. Kurs P-Hoteles powstał na początku lat 80., kiedy zapadła ostateczna decyzja, że kurs ATLS, czyli Advanced Trauma Life Support, zostaje zarezerwowany jakby dla personelu lekarskiego stricte do postępowania wewnątrzszpitalnego, no i szybką taką odpowiedzią i koncepcją powstania pigułki z tego kursu dla personelu pracującego w opiece przedszpitalnej, która została stworzona przez doktora Maxwella. Co się musiało wydarzyć, Tomasz, w świecie medycznym, bo jesteś i chirurgiem, i specjalistą medycyny sądowej, magistrem prawa, ale też za chwilkę albo już medycyna ratunkowa, ale też jesteś instruktorem tej organizacji, która tworzy ten P-Hoteles. Co się musiało w świecie medycznym wydarzyć, żeby wystąpiła potrzeba takiego kursu z punktu widzenia medycznego? Ja na to patrzę trochę inaczej, bo ta chirurgia to przeszłość, medycyna sądowa ciągle i początkująca w mojej głowie medycyna ratunkowa, ale też przede wszystkim wiele lat pracy jako dydaktyka, bo mam przyjemność tak uczyć studentów w zasadzie od ponad 20 lat. Ktoś powie w skostniałym systemie akademickim i być może z tego powodu tego typu kursy i programy bardzo praktyczne, utylitarne, dedykowane dla konkretnej grupy są przebojem i otwierają trochę nowe ścieżki edukacji. Ale zapytałeś, co się musiało wydarzyć. Wydaje mi się, że systemy dążą do doskonałości i dopasowania systemów kształcenia i sposobu nauczania do zadań i celów, jakie są stawiane profesjonalistom medycznym. I to gonienie za jakością, ta utylitarność, ta wydajność przekładająca się na bezpieczeństwo i pacjenta przede wszystkim i też personelu medycznego, to jest ten motor napędowy tego typu działań. Jak sobie popatrzymy na ewolucję PHTLS, to tam dokładnie widzimy, że ta ewolucja zmierza do tego, żeby działać sprawniej. Jednocześnie kurs świetnie przyjmowany przez uczestników kursu, przez ratowników medycznych, lekarzy zresztą też, jest dowodem na to, że to był strzał w dziesiątkę. Tego typu kursy są potrzebne oddolnie, czyli jest potrzeba, żeby te kursy były, istniały, były ewaluowane, bo się sprawdzają w praktyce. To jest ta odpowiedź. Drodzy Państwo, chciałbym odnieść się jeszcze do wszystkich widzów i słuchaczy, którzy już są dzisiaj z nami. Piszecie już w tym momencie, skąd nas dzisiaj oglądacie, skąd nas dzisiaj słuchacie, ale jest dla nas bardzo ważna kwestia do ogłoszenia. Dzisiejsze nasze spotkanie to też trochę takie będziemy użebractwo uprawiać. Umówmy się na takie słowo. Dzisiaj chcielibyśmy zaprosić Was do tego, żebyście weszli na zrzutkę.pl, tam Humanosz, tak, EMT zbierają pieniądze dla wsparcia medyków, którzy pomagają i walczą ze skutkami powodzi. Mam nadzieję, że to wybrzmie dzisiaj bardzo mocno, że chcielibyśmy takie wsparcie finansowe prosić. Mam nadzieję, że się dołączymy do tego wszyscy razem, tak, w całą trójką.
Tak, słuchajcie, to jest taka nasza prośba tutaj całego zespołu, który się tutaj zebrał, bo mieliśmy długą dyskusję, czy tego live'a przeprowadzić w związku z tą sytuacją, natomiast stwierdziliśmy, że sporo osób chciało zobaczyć, mamy dosyć dobre zasięgi w internecie, więc chcielibyśmy to też wykorzystać w jakimś dobrym celu i tak jak tutaj Jacek powiedział, zachęcamy do wpłacania na zbiórkę Human Emergency Medical Team, to jest zespół medyczny, są tam nasi koledzy, którzy dziennie działają na terenach zalewowych i wspierają, których serdecznie pozdrawiamy, trzymamy za Was kciuki i tyle, ile możemy z naszej strony, wspieramy Was tutaj i na pewno z najbliższego kursu, który zaczynamy już jutro, przeznaczymy też jakąś wpłatę na wsparcie Waszych działań, także trzymamy za Was kciuki, działajcie. 2 zdania, Tomek, od Ciebie, a my poprosimy o poprawienie mikrofonu u Roberta, bo dzięki słuchaczom dostajemy informację, że coś jest nie tak z dźwiękiem. Tomasz, 2 zdania na temat samej sytuacji powodziowej z punktu widzenia Twojej obserwacji, bo jesteś stąd, no i też niech wybrzmi z Twoich ust, że bractwo uprawiamy. Tak, zdecydowanie. Ten nasz dylemat polegał na tym, że część z Was zapewne jest zaangażowanych w akcję ratunkową, w akcję pomocową i zastanawialiśmy się, co możemy dla Was zrobić, czy w ogóle prowadzić program, czy w jakiś sposób inny wesprzeć tych, którzy potrzebują pomocy. Trochę przekuliśmy tą naszą audycję właśnie na taką akcję pomocową, zachęcając do zbiórki, zachęcając do zrzutki z tego powodu, że z jednej strony rozmawiając z Wami możemy wesprzeć tych, którzy odpoczywają, o ile odpoczywają po ciężkiej akcji albo po ciężkich dniach pełnych stresu, a z drugiej strony zrobić coś dobrego. Ja jako wrocławianin, który przeżył powódź z 97, też patrzę na to trochę inaczej, chyba trochę spokojniej, bo nie byłem nigdy poszkodowany, ale zdaję sobie sprawę z rozmiaru tragedii, jaki nawiedził Dolny Śląsk, nie tylko Dolny Śląsk, ale z takich też emocji, bo wszyscy zaangażowani w taki podniesiony poziom stresu, z pewnością trochę wytchnienia, trochę spokoju, trochę takiego uspokojenia potrzebują. Może nasza audycja będzie takim krótkim przerywnikiem w tym pełnym emocji czasie. Bardzo, bardzo o to prosimy i bardzo namawiamy Was, drodzy widzowie i słuchacze, żebyście weszli do naszych komentarzy, tam Jagoda wklei odpowiednie linki, wejdźcie, wrzućcie tam, co możecie. I zawsze warto wspierać takie akcje. Dziękujemy za pozdrowienia. Jest z nami Marcin, który jedzie z granicy. Pozdrawia nas bardzo serdecznie. Stop the Blitz i Marcin Krupa jest z nami. Odezwała się już Kasia. A tutaj ktoś napisał, że ty jesteś za duży do tego mikrofonu, dlatego tak ci sprzęża. Przepraszam. Bardzo serdecznie dziękujemy za takie miłe komentarze i dziękujemy też już tutaj Michał Górny z Humanos się odezwał. Bardzo dziękuję za wsparcie. Tak, będziemy Was wspierać, będziemy też bractwo uprawiać. Przechodząc dalej, wchodząc w taką merytoryczną część, z punktu widzenia organizacyjnego, jak powstawał program kursu PHTLS lata temu, bo mamy teraz już 10. edycję. Tak, kurs jakby ewaluuje niezmiennie od wielu lat w bardzo podobny sposób. Jest komitet edukacyjny do spraw PHTLS-u, gdzie zasiadają najlepsi merytoryczni specjaliści ze Stanów Zjednoczonych, którzy zajmują się medycyną przedszpitalną. Ściśle Komitet PHTLS-u współpracuje w tym zakresie z Amerykańskim Stowarzyszeniem Chirurgów Wojskowych, więc tam jest bardzo duża wymiana doświadczeń. No i na bazie tych statystyk, procedur, tego wszystkiego powstają nowe wytyczne. Co to znaczy takie stwierdzenie dla medyka, dla lekarza? Jak ty patrzysz na to z punktu widzenia powstawania takiego kursu? I jak słyszysz takie pytanie, kiedy zadajemy szefowi operacyjnemu firmy, z którą właśnie tutaj przyszło nam się dzisiaj zmierzyć, a jak ty, Tomasz, odbierasz to pytanie? Albo jak wybrzmi odpowiedź według ciebie? Ja wyraźnie dostrzegam to, że zaletą kursu jest to, że to jest pewien zwarty program, stale ewaluowany i coś, co mówię zawsze o tym kursie, on jest pozbawiony tych elementów merytorycznych, takich czysto intelektualnych, które są zbędne dla działania. Taka anegdota zawsze, kiedy widzę lekarzy na tym kursie albo lekarzy rozmawiających o tym kursie, nie obraźcie się, jeżeli mnie słyszycie, jesteście lekarzami, ja też jestem lekarzem i zapisują się na ten kurs, mówią, dobrze, świetnie, tylko odintelektualizujcie to, co wiecie, to, co potraficie, trochę tabula rasa idźcie na ten kurs,
Przyjmijcie pewien schemat działania, przetrawcie go i spróbujcie w ten sposób działać w scenariuszach i wprowadzić te elementy do swojej praktyki bez względu na to, czy to jest prehospital, czy trauma szpitalna. Dlaczego? Bo to daje taką prostą bazę startową. I to trzeba zaakceptować, że za dużo teorii, za dużo intelektu, za dużo tłumaczenia zjawisk patofizjologicznych nie służy praktyce. Jednocześnie widząc, jak jest tworzony kurs, czyli update nowych publikacji, medycyna oparta na dowodach, duże randomizowane badania, duże statystyki, wielkie grupy badawcze, które dostarczają nowych dowodów do wytycznych, ja wierzę i ufam, jeżeli chcę, to sprawdzam, bo mam źródło podane w literaturze, że ten schemat działania, ten algorytm postępowania, to dawkowanie leku jest najbardziej optymalnym. Tak na to patrzę i chyba tak to wygląda też od strony czysto naukowej, patrząc na program kursu. Bo jesteś instruktorem PHTLS-u, prawda? Nie tylko medykiem wspomnianych już specjalności, ale jesteś też instruktorem. Czy to już jest ten wstęp do filozofii samego PHTLS-u, o którym teraz powiedziałeś? Bo jest to jeden z pierwszych elementów omawianych w trakcie szkolenia. Czy to już jest ta filozofia, czy za chwilkę pewnie jeszcze Robert coś filozoficznego doda? A dla Ciebie to już jest ten element? Ja myślę, że Robert na pewno doda coś filozoficznego i to mocno, już zaraz będzie mi trochę kabaretu. Na to liczę. Natomiast tak, dobrze to ująłeś, Jacek, to jest wstęp do pewnej filozofii kursu, dlatego że pierwsze słowa, przedstawienie kursu, ta część wprowadzająca to jest trochę taka część formatująca słuchacza, bo ten słuchacz, uczestnik kursu jest bardzo różny. To może być teoretyk, to może być lekarz, to może być turboratownik, który jest doświadczony i wszystko robi najlepiej, albo uważny słuchacz, który siedzi, chłonie i działa. I ci wszyscy powinni otrzymać bardzo podobną porcję wiedzy, ale dostosowaną do jego poziomu percepcji, przetwarzania i sposobu nauczania, bo każdy z nas uczy się trochę inaczej. Więc zrozumienie tego, że ten kurs nie jest po to, żeby w tym miejscu dyskutować z tymi zasadami, tylko je poznać i sprawdzić w działaniu, jest istotne dla sprawnego przeprowadzenia czegoś, co jest brzydko nazywane w dydaktyce, produktu dydaktycznego, czyli produkt dydaktyczny sprzedany, zaaplikowany, przyjęty, przetrawiony, później działa. Tak, to jest filozofia tego kursu. Robert, no to filozofowuj. Tak, to jeżeli chodzi o filozofię PHTLS-u, to przede wszystkim tutaj taka prosta jakby koncepcja, że PHTLS raczej mówi, czego nie należy robić na miejscu zdarzenia, czego unikać, tak? Dzieli wyraźnie pacjentów na tych krytycznych, tych low and go, lub tych, którzy nie są pacjentami low and go, czyli nazywamy ich stand and play. Uczy tego myślenia krytycznego i to, co Tomek tutaj świetnie powiedział, no też musimy oddzielić leczenie od ratowania. To są dwie odrębne dziedziny, które gdzieś w szpitalu na zorze się ze sobą połączą, natomiast ja uważam, że trafnym bardziej określeniem jest ratownictwo kupuje poszkodowanemu czas. Czas, żeby trafił do ośrodka, gdzie już specjaliści będą się mogli nim zająć do końca. I co ciekawe, co wynika z naszych obserwacji, to co też świetnie to podkreślił, jeżeli lekarz zapisuje się na kurs, to ma problemy z nadmiarem wiedzy, żeby ten egzamin zaliczyć. I przyjeżdżają ludzie, którzy są na przykład pasjonatami po kursach kwalifikowanej pierwszej pomocy, po TC3, po CLS-ie, po CTM-ie, robią PHTLS i oni są jakby wyjałowieni z tego nadmiaru wiedzy, słuchają tego, co jest na kursie, mają wiedzę z innych kursów i ta wiedza jest minimalistyczna tak naprawdę. Skupia się na tych pigułkach, które ratują i oni potrafią ten egzamin zaliczyć. Jasne. A jeszcze jeden wątek chciałem poruszyć z Tobą, Tomasz, no bo jesteś też prawnikiem z wykształcenia. Czy możemy w końcu definitywnie powiedzieć, że w ratownictwie, w medycynie przedszpitalnej my nie leczymy, tylko ratujemy? Bo często to się przeplata. To my ratujemy czy leczymy, panie mecenasie? Znaczy, ja powiem w ten sposób, system ratownictwa medycznego, cała ustawa, rozporządzenia prawne, to co ewoluuje w prawodawstwie, to jest osobna historia, pewnie na osobną, krytyczną albo konstruktywną audycję, ale nie tym się zajmujemy. To jest takie uproszczenie, że ratownik ratuje, lekarz leczy, bo i ratownik leczy, i lekarz czasami ratuje, ale te kluczowe role i ścieżki są jasno napisane. Robert zwrócił uwagę na coś innego, na dwa systemy działania.
Ja powiem, z czego to wynika. To wynika po prostu z ograniczeń sił i środków, bo w prehospitalu jesteśmy w stanie zrobić znacznie mniej i czas odgrywa większe znaczenie niż na SOR-ze czy bloku operacyjnym. Więc jeżeli możemy mniej, mamy mniejsze siły, środki, możliwości działania, to inaczej postrzegamy na czas. To kupowanie czasu i zajmowanie się tym, co jest kluczowe, istotne dla przeżycia, jest najbardziej ważne w tym momencie. Więc to jest uproszczenie, rozróżnienie ratowania od leczenia, bo te dwa elementy na siebie trochę zachodzą. Bo często się to pojawia. W rozmowach, nawet my, kiedy jesteśmy na kursach, szkoleniach, właśnie wróciliśmy z Mistrzostw Polski w ratownictwie, no te definicje, te dwa wyrazy się bardzo mocno z sobą splatają. Drodzy Państwo, kiedy wejdziecie na stronę internetową Eagle Med System, który tutaj Robert reprezentuje jako dyrektor operacyjny, tak dumnie nazwany, no to w informacji o kursie można zobaczyć, co już w tym kursie będzie. Zanim przejdziemy do kolejnych elementów, chciałbym jeszcze Ciebie, Tomasz, zapytać, czym dla Ciebie jako medyka sądowego, medyka patologa, człowieka zajmującego się badaniem pośmiertnych pacjentów, jest taki kurs PHTLS-u. Tu bym bardzo Cię prosił, żeby to też jeszcze bardzo wybrzmiało. Jak Ty na to patrzysz z tej strony? Wiesz, to takie wydawałoby się, że kontrastowe zderzenie, że z jednej strony patologia, dochodzenie przyczyny zgonu, okoliczności zgonu, jakieś sprawy kryminalne i nagle wchodzi ratownictwo medyczne, czy medycyna ratunkowa. Natomiast wbrew pozorom to ma bardzo dużo wspólnego, jeżeli chodzi o całą traumatologię, od mechanizmu urazu, okoliczności urazu i konsekwencji urazu, czy też sposobu na ratowanie człowieka i poznanie okoliczności zgonu, więc przez lata zajmując się tą traumatologią sądowo-lekarską, ja widziałem setki, jak nie tysiące przypadków zgonów, z których część była zgonami możliwymi do uniknięcia. Czyli to, co zespół zrobił na miejscu, to, co lekarze zrobili na SOR-ze, to, co wydarzyło się na bloku operacyjnym, było weryfikowane nie pod kątem szukania dziury w całym, ale tego, jak zadziałał patomechanizm i przeciwdziałanie, czyli leczenie. Jakby feedback z tej strony, czyli wiemy tak do końca, co się stało, takie przysłowie mówi, że medyk sądowy wie wszystko najlepiej, ale już jest za późno. Jest w tym trochę prawdy. Feedback dla zespołu, dla lekarzy, cała analiza sytuacji służy do tego, żebyśmy odpowiedzieli sobie na pytanie, czy i kiedy ten zgon był możliwy do uniknięcia, czy można było zrobić coś więcej. Powiem, że z tego feedbacku bardzo często, bardzo chętnie korzystają ci, którzy są świadomi tego, że trzeba się stale rozwijać. I ten kurs, który pokazuje, jak działać sprawniej, z właściwym feedbackiem po zastosowaniu tych wytycznych, jest jakby takim generalnym środkiem do dalszego rozwoju. Więc szczerze polecam łapanie feedbacku, działanie w oparciu o dany algorytm, zrobienie tego, co możemy zrobić, a potem złapanie feedbacku, co dalej jest z pacjentem, niezależnie od jego losu, bo te losy mogą być różne. Ten outcome może być skrajny i dobry i zły. A czy możemy się pokusić o postawienie takiej hipotezy, że na przykład medyk, który był dobrze przygotowany z takiego kursu, z takiego szkolenia, udzielał pomocy zgodnie z algorytmami, o którym za chwilkę będziemy rozmawiać, specjalista medycyny sądowej, patolog w badaniu niestety pośmiertnym, bo skończyło się to zgonem pacjenta, mógł powiedzieć, że tu została dobrze zrobiona robota tak z punktu widzenia urazowego. Można tak dać temu dowód w takim badaniu już pośmiertnym? Znaczy bezpośrednio można dać tego dowód i namacalny, i widoczny wprost, dlatego że jakby my widzimy, co było robione, widzimy konsekwencje tego, więc jeżeli ktoś robi konikotomię, to widzimy, gdzie ją zrobił, jak skutecznie, co uszkodził albo czego nie uszkodził. Jeżeli odbarczał odmę, to widzimy miejsce, w którym tą odmę odbarczył, w ogóle czy ta odma była, widzimy dalsze obrażenia, periokardiocentezę, widzimy, czy ten worek rzeczywiście był wypełniony krwią i skutecznie spunktowany, także mamy namacalny dowód tego, co się wydarzyło. I to jest ten feedback. Ja powiem, że przez te lata jakby bycia w środowisku szeroko pojętym ratownictwa medycznego czy medycyny ratunkowej niejednokrotnie spotykałem się z pytaniami o feedback i to omawiałem. Oczywiście wszędzie tam, gdzie to jest sekcja sądowo-lekarska, to za zgodą prokuratora, bo są informacje z dochodzenia z postępowania przygotowawczego. Przy sekcjach patologicznych typowych jest trochę inaczej, bo one kiedyś nazywały się sekcjami naukowymi, czyli służyły do tego, żeby dojść do przyczyny, co się wydarzyło.
I miałem wiele takich przypadków, że po sekcji, w rozmowie analizowaliśmy to, co się wydarzyło, więc odpowiedź jest tak, zdecydowanie, to jest najlepsza droga do tego, żeby poznać, co zrobiliśmy i jak to zrobiliśmy i co możemy zrobić lepiej. Robert, wchodząc w strukturę kursu, poza tą filozofią i tymi ważnymi uwagami, które przed chwilą powiedział Tomasz, i takim elementem kolejnym jest zabezpieczenie miejsca zdarzenia. Dlaczego z punktu widzenia już takiego kursu urazowego to ma takie ogromne znaczenie? W ogóle po co o tym mówić? Przecież o tym można powiedzieć w zupełnie innych warunkach. Dlaczego ten element jest wprowadzany w kursie? Znaczy, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo na miejscu zdarzenia, no to tutaj jest na MT ma oddzielny, cały dedykowany kurs do postępowania właśnie na miejscu zdarzenia, do prawidłowego parkowania karetki, do prawidłowej pozycji podczas jazdą na sygnale. I tutaj Amerykanie tak naprawdę wszystkie te elementy mają rozłożone na części pierwsze, tak żeby zmaksymalizować bezpieczeństwo ratowników na miejscu zdarzenia, bo jeżeli chodzi o statystyki, to najwięcej zdarzeń śmiertelnych lub poszkodowanych paramedyków podczas akcji ratunkowej jest z nieprawidłowego ustawienia karetki, są to po prostu zdarzenia w ruchu drogowym. Tomasz, ile razy miałeś sytuację, że niestety doszło do zgonu medyka z powodu urazu w trakcie realizowania zadań, MCR-ów? Mam nadzieję, że nie miałeś okazji takiej, ale przez te ponad 20 lat Twojej pracy w zakładzie była taka sytuacja? Z tego co pamiętam, to rzeczywiście mieliśmy 2 wypadki śmiertelne z udziałem zespołów ratunkowych. Analizowaliśmy też kilka, gdzie poszkodowanym był ratownik lub lekarz w trakcie medycznych czynności ratunkowych. I co ciekawe, jeżeli to jest sprawa, a zawsze jest to sprawa wypadku komunikacyjnego ze skutkiem śmiertelnym albo poważnymi obrażeniami ciała prowadzona przez prokuratora, to wiemy więcej, bo w aktach sprawy mamy nie tylko tą część medyczną, ale część dotyczącą inżynierii ruchu drogowego, dane z miejsca zdarzenia, dość szczegółową relację na temat samych okoliczności, kto hamował, kto nie hamował, jakie było ustawienie pojazdów i jakby analiza tego pokazuje, że ta ESKA, to bezpieczeństwo, ratowanie jest niezmiernie ważne, ale też strukturalnie nauczane. To, co Robert powiedział, że tutaj też są ćwiczenia, tutaj też jest możliwość przeprowadzenia manewrów, ustawienia, takiej symulacji, która pokazuje w sytuacji nagłej, dramatycznej, w bardzo zmiennych warunkach drogowych, to wiecie lepiej ode mnie, jak one potrafią być trudne i czasami nieprzewidywalne, działać według pewnego schematu albo według pewnych zasad. Ja wiem, pewnie to potwierdzicie, że tego wszystkim brakuje wtedy, kiedy przyjeżdżacie zespołem na miejsce, macie pewien plan postępowania, ale ile razy to ćwiczyliśmy i to w zdarzeniach z dużą ilością zespołów ratunkowych, ile razy to było przećwiczone wprost w pojazdach, w zmiennych warunkach drogowych, to jest osobny temat, ale on tak naprawdę decyduje o bezpieczeństwie, o tym, jeżeli tam postępujemy schematycznie lub nie. Na szczęście takich sytuacji śmiertelnych za dużo nie miałem, chociaż gdybyśmy zebrali tak z całej Polski, gdzieś tam w komentarzach o tym porozmawiali, to pewnie ta statystyka gdzieś tam by urosła. To może też jest efekt tego, że się edukujemy, że nasze postępowanie w miejscu zdarzenia jest poparte jakimś treningiem, przygotowaniem, nawet odzieżą w prawidłowy sposób dobraną. Kolejnym elementem w trakcie, drodzy Państwo, kursu PHTLS-u, jak się dowiadujemy ze strony i z podręczników, o tych podręcznikach dzisiaj z pewnością jeszcze będziemy w 2 zdaniach rozmawiać, to jest 10. edycja, już najświeższa, pachnie jeszcze farbą drukarską, to za moment, ale jest ocena stanu pacjenta, ocena wstępna według badania PHTLS. Ważne to? Tak, to jest to kluczowe badanie pierwsze, czyli to badanie XABCD, czyli ocena i zatamowanie masywnych krwotoków, zabezpieczenie drożności dróg oddechowych, zabezpieczenie problemów oddechowych, sprawdzenie i zabezpieczenie elementów krążenia i cała neurologia pacjenta, prawda? I po tym pierwszym badaniu XABCD powinniśmy podjąć decyzję, czy pacjent jest zakwalifikowany jako pacjent krytyczny i wszystkie pozostałe czynności powinny się odbywać w trakcie transportu, czy pacjent nie jest klasyfikowany jako krytyczny i czy możemy tutaj zająć się nim dłużej na miejscu zdarzenia. No tutaj powtórzę to, co wiele razy już mówiliśmy na kursach, bo jakby do tego nie ma żadnych innych statystyk na tą chwilę świeższych do 10. edycji. To, co ratuje pacjenta w stanie krytycznym, to jest czas. Każda minuta
na miejscu zdarzenia i wykonywanie zbędnych czynności działa tak naprawdę na jego niekorzyść. Dodatkowo tutaj mogę dodać, że na ostatnich regionalnych mistrzostwach w ratownictwie medycznym, gdzie byliśmy zaproszeni do sędziowania 2 punktów, mieliśmy tam założenia PHTLS. Mówiliśmy o Toruniu, tak? O Toruniu, tak. Pozdrawiamy Karola. Pozdrawiamy Karola, serdecznie dziękuję za zaproszenie. Skupiliśmy się na bardzo prostych czynnościach i w trakcie tych naszych 2 punktów sprawdzałem, jak daleko znajdujemy się od najbliższego SOR-u. To z jednej naszej stacji, z pierwszych, tam było chyba 1,5 kilometra, czyli nie wiem, 3 minuty, 4 na sygnale. Do drugiego szpitala w drugim dniu było około 10 minut tak naprawdę, więc każda tutaj decyzja podejmowana zbędnie działa na niekorzyść tego pacjenta. Tomasz, a dla Ciebie, jak patrzysz na tą ocenę stanu poszkodowanego według tego algorytmu, według tego schematu i jako lekarz, jako instruktor PHTLS-u, to w tym wypadku to co Ty sobie myślisz? Znaczy, ja powiem trochę taką anegdotę, bo jeszcze jakiś czas temu, dawno temu, gdy byłem uczestnikiem kursów Roberta, to w głowie sobie wbijałem, powtarzaj literki, działaj, a nie myśl, bo miałem tendencję do myślenia bardzo patofizjologią i bardzo tym, co tam jeszcze może się wydarzyć, i komplikowałem tą historię i w scenariuszach komplikowałem i w sytuacjach, kiedy rozwiązywałem testy. I to była ta historia z przeintelektualizowaniem, o której Wam opowiedziałem. Natomiast to też pokazuje, że wtedy, kiedy masz schemat zakodowany, kiedy wiesz, co w której literce, jakie czynności zrobić i jak je zakończyć, i jak później ewaluować w ponownej ocenie danego pacjenta, to wszystko idzie sprawnie, to wszystko wydaje się proste. To, o czym rozmawiałem z Robertem, że czasami jest tak, że za dużo myślimy, a za mało działamy. I PHTLS, nie powiem, że oducza myślenia, bo to myślenie jest potrzebne, ale kanalizuje to myślenie według pewnego schematu. Stąd schemat postępowania jest ważny. I ktoś powie tak, tu mamy takie, a inne literki, w Marczu mamy trochę inne literki, jak sobie weźmiemy inne systemy ITLS i tak dalej, to te literki trochę się przeplatają, powstaje pewien mętlik. Nawet czasami mówiłem, może by zrobić jeden uniwersalny algorytm, ale każdy z nich jest tak naprawdę zbliżony. To, że w pewnych literkach mamy trochę inne działania albo inną priorytetyzację, to jest charakterystyka możliwości zastosowania tego protokołu. Więc to jest taki trzon, to jest taki pień, który obudowujemy wiedzą i umiejętnościami. Ale zdarza Ci się słyszeć opinię, że no, te algorytmy, te wytyczne, takie tunelowe patrzenie na postępowanie w danym wypadku trochę pozbawia nas takiego wolnego działania, trochę zabiera nam, bardzo nas ogranicza i nie pozwala nam na rozwijanie wielkich ratowniczych skrzydeł. Czasami tak jest, że po co tam z tymi algorytmami? Zdarza się, oczywiście, to jest taka mantra, że to nas ogranicza, to nas zamyka, albo inaczej, nawet jeżeli nikt tego nie artykułuje, to gdzieś tam próbuje coś pod siebie dołożyć i wie swoje, albo nie powiem, że zapomina, bo być może ma w głowie algorytm, ale jeszcze poszukuje, chce coś zrobić więcej. Taka jedna uwaga, chyba doskonale duża część naszych słuchaczy widzi to podczas zawodów ratowniczych, co tam się sprawdza. Tam się sprawdza tak na dobrą sprawę właśnie ten trzon, ten algorytm, tak, rozsądnie zastosowany, ale w pełni od A do Z, z bardzo wnikliwą oceną, bez odpuszczania co do czynności technicznych i co do tego, co należy zrobić, żadnego elementu. Jakby to jest odpowiedź, spróbuj przejść 2 scenariusze algorytmem i spróbuj przejść 2 scenariusze dowolnie modyfikując ten algorytm, polegając na czymś więcej, co być może w głowie masz, a potem zobaczymy przy bacznych obserwatorach, przy takim mocnym debriefingu, co z tego wyniknie. To jest taka praktyczna odpowiedź, co będzie lepsze. Pojawiają się, drodzy Państwo, drodzy widzowie i słuchacze, pierwsze komentarze do tego wszystkiego, co pada tutaj na antenie. Bardzo się cieszę, że jesteście z nami. Tomek Sanek napisał taki komentarz, kanalizowanie myślenia. Bardzo podoba mi się to określenie. Szkoda, że dyrektorzy medyczni są bierni w egzekwowaniu utrzymania standardu postępowania wśród swoich pracowników ZRM. Dzięki, Tomasz, za ten komentarz. A z tego miejsca jeszcze pozwólcie, drodzy Państwo, że pozdrowię naszą panią reporter Katarzynę Bielat,
która zrobiła świetną robotę w trakcie ostatnich 2 dni Mistrzostw Polski w ratownictwie medycznym. Kasiu, bardzo Tobie dziękuję za Twoją pracę. Jesteśmy z Ciebie bardzo dumni. Robert, zanim przejdziemy do kolejnego wątku, który jest dla nas ważny, on nie jest bardzo odkrywczy, on jest w spisie treści podręcznika. No, może pytanie powinno pojawić się wcześniej, jeśli tak, to bije się w pierś. Jak w ogóle powinno przebiegać szkolenie kadry takiego instruktora, albo Marcina, albo kogokolwiek innego, który w ogóle chce się wziąć za robotę z PHTLS-em? Jak byśmy się mogli do tego odnieść? Znaczy tak, proces jakby kształcenia instruktora na MT ogólnie, bo to niezależnie czy jest to instruktor TC. Rozwiń ten skrót, bo National Association of Emergency Medical Technique, czyli Narodowe Stowarzyszenie Paramedyków, tak to możemy określić. Proces kształcenia wygląda podobnie, zresztą jak we wszystkich organizacjach certyfikujących tak naprawdę, czyli najpierw trzeba odbyć kurs jako kursant, czyli tak zwany provider. Następnie, jeśli chodzi o NMT, odbywamy kurs instruktorski online i następnie prowadzimy kurs monitorowany jako kandydat na instruktora pod okiem affiliate faculty z danego kursu na dany kraj i affiliate faculty podejmuje decyzję, czy kandydat zostaje instruktorem, czy tym instruktorem nie zostaje. Jak to było w Twoim wypadku, Tomek? Jak żeś się czuł, kiedy z jednej roli czy z jednej funkcji wszedłeś w obszar w nowy? Mówiłeś, że lubisz uczyć, jesteś dydaktykiem od wielu lat, a tu zderzyłeś się z pewnym nowym dla Ciebie. Jak byś mógł się podzielić swoimi doświadczeniami z tamtego okresu? To nie było całkiem dawno temu chyba. Tak, to było całkiem niedawno i tak, to jest dobre określenie, to było zderzenie, bo przez 20 parę lat bycia dydaktykiem na uczelni nikt mnie nie uczył, jak uczyć. Czyli jeżeli uczyłem dobrze lub źle, lepiej lub gorzej, to zawdzięczałem to sobie, jeżeli chodzi o błędy, jakieś tam sukcesy, trochę intuicyjnie. A studenci, kursanci są bardzo różni. A tutaj zostałem sformatowany od samego początku na wielogodzinnym kursie z wieloma po drodze zadaniami sprawdzającymi, co przyswoiłem, a czego nie, gdzie pokazano mi metody dydaktyczne, które pozwalają dotrzeć do każdego kursanta. Czyli było tam dużo tak naprawdę takiej psychologii, bo ludzie są różni, różnie się uczą. Jedni wzrokowo, inni zadaniowo, inni słuchają, trzeci pozostali nic z tego i mają zupełnie inną ścieżkę dotarcia do ich umysłu. Wreszcie kursanci też mają dużą wiedzę, mają duże ego, albo wręcz przeciwnie, są nieśmiali, schowani z tyłu i do każdego z nich trzeba dotrzeć. Czyli musimy umieć rozmawiać z tym, którzy zawsze są ekstrawertyczni, wiele mówią, opowiadają swoje historie, zawsze wiedzą lepiej, czasami wiedzą lepiej, ale też do tych, którzy są nieśmiali i gdzieś tam wycofani. Czyli każdy powinien być właściwą ścieżką nauczony. I paradoksalnie nauczyłem się uczyć dzięki temu, że przeszedłem to szkolenie instruktorskie. To było po 20 latach pracy, dydaktyka na uczelni, tak, zderzenie, odkrycie. Wiele rzeczy było dla mnie naturalnych, czyli już pewne rzeczy przyswajają, one tu zostały nazwane, one zostały sformatowane, ale wiele było totalnie nowych. Szczerze polecam każdemu, kto bierze się za nauczanie, żeby taki kurs przeszedł, nawet jeżeli nie zamierza być instruktorem, a tym, którzy uczą albo zarządzają nauczaniem, takie dobre przemyślenie, chcesz uczyć innych, albo chcesz mieć kadrę uczącą, to ją naucz uczyć, bo ten efekt będzie dużo lepszy. Także fenomenalna rzecz pod względem metodologii nauczania, dydaktyki, takiej psychologii bardzo różnego kursanta. Swoją drogą, chyba było Ci trudno wyjść z tej strefy komfortu, w której byłeś wcześniej, z takim dużym doświadczeniem wieloletnim, i lekarza medycyny, i specjalisty, i nagle wchodzisz w zupełnie inną relację i to chyba musiało być ciekawe doświadczenie. Znaczy nie, ja lubię wychodzić ze strefy komfortu i jakby nie zrobi dla mnie to żadnej różnicy, więc jeżeli znajduję się w nowym środowisku, gdzie powiedzmy prawdę, niewiele umiem, niewiele potrafię, nie mam jakiejś tam znaczącej pozycji jak w swojej wannie, w której tam pływam gdzieś jak gruba ryba, niech tak będzie, to mi to zupełnie nie przeszkadza. Ja potrafię zaczynać od dołu, ja potrafię gdzieś przyjąć z pokorą uwagi, dopytywać się, uczyć się od każdego.
Więc to nie było dla mnie żadnym problemem. Ja jakby pokornie to, czego nie umiem, brałem na klatę, to, czego nie umiem, uczyłem się i doceniałem wiedzę. Zresztą to, że z Robertem się od dłuższego czasu, od dawna gdzieś tam przyjaźnię, to też wiele razy chyba widział, jak ja dużo uczę się od ratowników medycznych. Jak ja pytam ratowników medycznych, pokaż mi to, wytłumacz mi to, jak ich uważnie słucham, absolutnie nie czując się w żaden sposób nawet równy czasami. Odniosę się teraz do Ciebie bardzo wysoko, panie profesorze, to bardzo rzadko pada z ust lekarza. Takie stwierdzenie. Nie wiem, słuchajcie, nie wiem, co pada z ust lekarza, rzadko czy nie rzadko. Takie rzeczy. Ja zauważyłem, nie jestem jedyny, tak? Ja generalnie w tym środowisku dużo uczę się od ratowników i ich leczoła. Super. Przed tym, jak tłumaczą, nawet to, jak zaczynałem pracę na SOR-ze, to ja pytałem o rzeczy takie podstawowe. Nie udawałem, że umiem więcej. Jest jakaś pompa infuzyjna, nie mam pojęcia dokładnie, jak ona działa. Nie było dla mnie problemem zapytać się, słuchaj, pokaż mi, wytłumacz, jak tu ustawić bolus, czy cokolwiek innego. Proste rzeczy, takie czynności, przynieś, podaj, pozamiataj. Tak pan profesor zrobi. Więc tutaj nie trafiłeś, akurat, bo to nie było dla mnie problemem. Jasne, nie, ale jakby rozumiesz też sens mojego pytania, bo czasami zderzamy się, drodzy Państwo, niestety z taką opinią. Ale jeśli chodzi o opinię, padają one konkretne od naszych widzów i słuchaczy, szczególnie jedna, myślę, że miła dla Ciebie, drogi Tomaszu, My Critical Care, napisał profesor Tomasz Mega, fachowiec, profesjonalista i świetny dydaktyk. Pozdrowienia od GP GOPR, panie profesorze, od chłopaków, od ludzi, od fajnych, bliskich nam widzów i słuchaczy. Tomasz, przepraszam, Robert, gdybyś mógł jeszcze jeden wątek tak dołożyć do tego elementu rozmowy. Czym jest certyfikat instruktorski Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej? Bo takie coś można znaleźć u Was na stronie, sobie myślę, to jest jakiś, co to jest w ogóle, co to za ustrojstwo? Tak, od tego zaczynaliśmy, to były nasze pierwsze uprawnienia instruktorskie do nauczania pierwszej pomocy, czyli to jest właśnie Polskie Towarzystwo Medycyny Ratunkowej i od tego zaczynaliśmy i to jest taka pierwsza certyfikacja firmy, w tej chwili mamy certyfikację MAEMT-u, prawda, więc jakby już taką międzynarodową, bardziej rozpoznawalną. Świetnie. Jak się dowiadujemy, drodzy Państwo, ze strony internetowej, nadrzędnym celem PHTLS-u jest zapewnienie pacjentowi najwyższej jakości opieki przedszpitalnej przez ratowników. PHTLS został opracowany przez właśnie National Association of Emergency Medical Techniques. Strasznie mądre rzeczy, ale co to tak naprawdę w rzeczywistości znaczy, panie instruktorze PHTLS-u? Co to znaczy? To znaczy tak, priorytetem jest jakość i bezpieczeństwo pacjenta. To jest coś, co temu przyświeca, więc w procedurze PHTLS, tym co proponują te w sumie grube podręczniki, jak sobie na nie popatrzymy, tam jest taki course manual i cały podręcznik, tam jest rzeczywiście dużo, tam jest to, co zadziała według danych naukowych, czyli nie wszystko, co można zrobić przy tym pacjencie, ale to, co w medycynie przedszpitalnej będzie skuteczne, bo te programy opracowane są po analizach zgonów możliwych do uniknięcia. To jest taka fajna zbitka słów. Zgony możliwe do uniknięcia. Mamy przypadek śmiertelny albo przypadek, który był powikłany i ciężki. Teraz trochę retrospektywnie analizujemy, czy mogliśmy zrobić coś lepiej. I z tej analizy, z wprowadzania do tych elementów postępowania tych utylitarnych, zabijaczy, których można uniknąć, buduje się taki program, bo nie zrobimy wszystkiego. Mam na przykład ciężki uraz czaszkowo-mózgowy, z narastającym krwiakiem przymózgowym, ten pacjent się znacząco pogarsza. Drodzy Państwo, czy jesteśmy w stanie, słuchajcie, jesteśmy w stanie cokolwiek zrobić w prehospitalu co do przyczyny tego ciężkiego stanu pacjenta? Nie. Tutaj za wiele nie jesteśmy w stanie zrobić. Tu odbarczenie jamy czaszki jest jedynym leczeniem, czegoś czego nie zrobimy, ale z tego powodu masywne krwawienia, odma prężna, drogi oddechowe stają się priorytetem, bo to zrobimy na miejscu. Jakby ten cały kurs merytorycznie w tą stronę jest prowadzony i te badania, które cytuję, podręcznik, te publikacje ewaluowane, temu służą. Nie wszystko, ale to, co będzie skuteczne.
Dziękujemy za kolejne pozdrowienia, które wpadają tutaj do naszego na nasze redakcyjne biurko, drodzy Państwo. Zachęcam do tego, żebyście się dzielili swoimi doświadczeniami zarówno z PHTLS-em, z medycyną przedszpitalną w ogóle, a jeszcze w kontekście naszych dwóch gości to już byłoby nam bardzo fajnie, gdybyście dali znać, czy na co dzień byliście może już przez nich przeszkoleni. Kolejnym elementem, który wpada do programu szkolenia są drogi oddechowe, zabezpieczenie uposzkodowanego tych dróg po urazie. Mega ważna sprawa, prawda? Dokładnie. Jak się coś tam poblokuje, jak coś tam wpadnie i nie działa, to chyba też nie jeżeli chodzi o kolejność odwracanych zgonów, to niedrożność dróg oddechowych jest przyczyną numer 2 u pacjentów urazowych i tutaj PHTLS też według swoich wytycznych zaleca gradację środków, czyli tak naprawdę zaczynamy od najprostszych i stopniowo idziemy w górę, jeżeli poprzedni nie działa, prawda? Opiera się głównie tutaj na użyciu wszystkich rękoczynów, rurek nosowo-gardłowych, przyrządów nadgłośniowych i wykonaniu emergency cry'ka. Raczej nie jest zalecana w tej chwili intubacja, chyba że w sekwencji RSI wykonywanej, którą w tej chwili u nas jakby nie można wykonywać, prawda? Warto podkreślić, że to jest procedura, która wymaga naprawdę wprawnej ręki. Dokładnie. Trzeba się setki razy tam tę rurkę włożyć, gdzie trzeba, żeby powiedzieć, dobrze, będę intubował. Tak, zresztą wszystkie statystyki intubacji przedszpitalnej w wykonaniu ratowników medycznych pokazują, że jakościowo ta procedura nie jest wykonywana tak, jak właśnie byśmy tego oczekiwali i zaleca się stosowanie przykładowo urządzeń nadgłośniowych. Tomasz, miałem kilkakrotnie okazję i możliwość uczestniczyć w badaniu sekcyjnym pacjenta w sądowo-lekarskiej i w lekarskiej takiej sekcji. Kiedy słyszysz o drogach oddechowych i o zabezpieczeniu poszkodowanego tych dróg, to znowu, to z czym ty chciałbyś się podzielić jako znowu medyk sądowy, ale też instruktor i za chwilkę lekarz medycyny ratunkowej? To jakie przemyślenia masz odnośnie tych dróg oddechowych? To znaczy tak, oczywiście priorytet i te podstawy merytoryczne, nie o tym tutaj rozmawiamy, tylko trochę w takim kontekście czysto dydaktycznym, bo jeżeli mamy pacjenta, który był poddany akcji resuscytacyjnej i te drogi były jakąś tam metodą udrażniane, zawsze mamy dokumentację w postaci karty medycznej czynności ratunkowych czy innej dokumentacji medycznej, więc sobie dość szczegółowo analizujemy, co tam było zrobione i z jakim skutkiem. Ale z drugiej strony też jako instruktor często widzę doświadczonych ratowników, świetnie działających, widzę ich umiejętności i zastanawiam się, co jeszcze możemy poprawić. I wtedy przechodzę trochę do szczegółu, do takiej ergonomii pracy, do tego, jak stoisz, czego używasz, jak trzymasz ręce, jak jesteś względem pacjenta, jak pacjenta sobie przygotowywałeś, jeżeli chodzi o to zabezpieczenie dróg oddechowych, jak przygotowałeś sobie sprzęt i wtedy, kiedy coś nie wychodzi, zastanawiamy się nad takimi minimalnymi zyskami, bo te minimalne zyski osoby doświadczonej mogą w tych sytuacjach trudnych być skuteczne. Gdy coś idzie nie tak, a umiejętności są, to znaczy, że wystąpiły jakieś drobne elementy albo po stronie pacjenta, albo po stronie ratownika, które nie zadziałały. Ale czasami zdarza się rzeczywiście taka historia, że widzę i z dokumentacji, i po samym pacjencie, że te drogi były wielokrotnie udrażniane, ale nie udrożnione, bo ktoś uparcie forsował na przykład intubację dotchawiczą, zamiast zastanowić się nad chirurgicznym otwarciem dróg oddechowych, czy to konikopunkcją, czy konikotomią. Te dwie procedury są dość agresywnie aktualnie w prehospitalu zalecane, nie tylko w PHTLS, ale w każdym innym kursie, bo wbrew pozorom są dość proste, a już na pewno bardzo skuteczne. I to jest taka kwestia strategii postępowania. Czasami widzę taki upór w zastosowaniu jednej metody zamiast posiadania planu B i planu C i korzystania z tych planów. I często to nie jest kwestia umiejętności, ale kwestia możliwości. To wszyscy mi pewnie powiecie, że często mamy związane ręce przez wyposażenie, system i wyszkolenie, czy system prawny. Zgodzę się całkowicie. To nie znaczy, że o tych planach B lub C myśleć nie powinniśmy. Zdecydowanie tak i w tym kierunku się szkolić. Robisz coś niedoskonale? Świetnie. To jeszcze 2 inne scenariusze, 2 inne metody przećwicz. Na pewno ci to kiedyś pomoże.
Mhm. No tak, już tak wędrujemy po tym programie, no to jesteśmy przy krwotokach, przy wstrząsie spowodowane tym stanem patofizjologicznym. No i co tutaj, panie instruktorze, dyrektorze, można dorzucić? Filozoficznego. Filozoficznego. Masywne krwotoki zewnętrzne są dalej przyczyną numer 1 śmierci do uniknięcia także w środowisku cywilnym u pacjentów urazowych i tutaj wracamy znowu do podstaw, czyli opaski uciskowe, użycie środków hemostatycznych, coś co przez wiele lat było, że tak powiem, przerabiane na kursach do tej pory medycyny taktycznej, a od dawna już jest też i w ITLS-ie zalecony i tak samo w PHTLS-ie. No, zawody w Toruniu pokazały, że dalej te podstawy tutaj wymagają ciągłej pracy. No, wynika to oczywiście też z ilości wykonanych procedur. To jest dokładnie ta sama sytuacja co z intubacją. Jeżeli anestezjolog siedzący na bloku tych rurek wkłada dziennie kilka, czy tam nie wiem, kilkanaście, to po iluś latach można mówić, że potrafi intubować. I to samo tutaj musielibyśmy użyć takiego sformułowania, liczy się trening medyczny, prawda? Czyli jeżeli ktoś przychodzi na kurs, wykonuje procedurę raz czy 2 razy, no to nie można powiedzieć, że on tą procedurę umie. Ta procedura powinna być powtarzana. W niektórych krajach Unii Europejskiej jest dopuszczony tak zwany dyżur edukacyjny, czyli można sobie 1 dyżur w miesiącu rozpisać i przyjść do pracy i poćwiczyć na manekinach i na scenariuszach symulacyjnych u swojego pracodawcy i jest to w godzinach pracy jako dyżur. Tomasz, dla Ciebie jednym z takich priorytetowych obszarów działania przez ostatnie lata były właśnie zgony i przyczyny tych zgonów do uniknięcia. Wszystko to, co się stało, że poszkodowani mimo wszystko, pomimo działań medycznych niestety zmarli. To jak jesteśmy w momencie krwotoku i wstrząsów krwotocznych spowodowanych tym stanem, no to znowu kilka zdań na temat Twojego przemyślenia odnośnie litery C i oczywiście tych zgonów, które można byłoby uniknąć. Jakby te wszystkie metody tamowania masywnych krwotoków, czy to skończeń miejsc przejściowych, opaski, opatrunki hemostatyczne są chyba już doskonale znane w środowisku ratowników medycznych i nawet stosowane coraz częściej pojawia się tego typu sprzęt, czy nawet jakieś junctionale tornikety w wyposażeniach i to dobrze. I to jest taki jeden świat, który trochę tym żyje, który wie, że trzeba, który wie, jak to zrobić, albo przynajmniej ćwiczy i trenuje, więc w prehospitalu można na tym liczyć, ale nie wiem, czy zwróciliście uwagę, jak wygląda wiedza o tamowaniu masywnych krwotoków od strony czysto lekarskiej, czyli tej szpitalnej. Tu jest zupełnie inna sytuacja, to znaczy lekarze tego nie trenują, nie ćwiczą, chyba że jeżdżą w prehospitalu, licząc na to, że ten SOR, izba przyjęć czy blok operacyjny pozwoli na to, żeby zobaczyć to końcowo. Niekoniecznie, ten czas ciągle gra różnicę. I to, co ja widzę na sali sekcyjnej, czyli przez te lata mieliśmy wiele ran kłutych, wiele ran ciętych, wiele ran postrzowych, bo też nasza jednostka specjalizuje się w obrażeniach postrzowych i wybuchowych, więc które też powodują masywne krwawienia, to wszędzie tam był dla mnie ten deficyt wiedzy o istotności masywnego krwawienia. Oczywiście często było tak, że ten ratownik, czy to first responder, czy zespół, czy opieka typowo szpitalna, to były takie sytuacje, gdy ten czas był zbyt odległy, żeby ten krwotok skutecznie tamować, ale sobie myślałem, gdyby rzeczywiście wiedza taka, jaka jest w społeczeństwie o BLS-ie czy o AED, dotycząca masywnych krwawień i dostępność sił i środków była większa, to te zgony, to te historie zakończyłyby się inaczej. Wreszcie działania medycznych, działania zespołów ratunkowych w takich sytuacjach, one też są bardzo różne. Czyli trafia już się tam założona opaska, całkiem nieźle, z zatamowanym krwawieniem, gdzieś tam zdarzy się już zastosowany hemostatyk czy opatrunek uciskowy, ale wiele sytuacji na to nie pozwala. Czyli w wielu sytuacjach kilku ran obficie krwawiących, dotyczących miejsc przejściowych czy szyi, pojawia się pewien problem, jak to zatamować, taki upgrade, co więcej możemy zrobić, jakimi siłami i środkami, więc tu jest ciągle bardzo dużo do zrobienia. Ja to mówię teraz z punktu widzenia kogoś, kto myśli o każdym zgonie
czy można było tego uniknąć, jak dotrzeć do tych ludzi, którzy byliby ewentualnie w stanie zrobić coś więcej i lepiej, więc nie poprzestawajmy na tym, że już każdy ma po 10 opasek i tam kieszenie czy torbę wypchaną hemostatykami, bo to ciągle jest mało. Tutaj naprawdę jest całe pole do popisu, jak dalej rozwijać tamowanie masywnych krwawień. Chciałbym zapytać jedną rzecz, może kontrowersyjna. Nie szukam sensacji. Miałeś w tych wypadkach takie czasami przemyślenia, może nawet głośno wypartykułowałeś, że przepraszam za wrażenie, cholera, gdyby tutaj było coś zrobione, to może pacjent miałby więcej szans na przeżycie? Jeżeli jesteśmy przy masywnych krwawieniach, to powiem szczerze, że w większości przypadków, gdzie ten wstrząs krwotoczny był przyczyną zgonu albo jedną z przyczyn zgonu, bo czasami to są obrażenia wielonarządowe, więc nie tylko wstrząs krwotoczny w nich zabija, to w wielu takich przypadkach sobie myślę, gdyby tutaj udało się zatamować, gdyby tutaj ta tętnica szyjna gdzieś tam przekuta czy przecięta była właściwie zatamowana, gdyby można było trochę pokombinować, czy to z sternikiem Foleya, nie tylko z hemostatykiem, to być może zakończyło się to inaczej. Podobnie przy gdzieś tam obwodowych sytuacjach, bo takie sytuacje, gdy mamy wykrwawienie z tętnicy udowej i brak założonej opaski, która byłaby tutaj skuteczna, najprostsza sytuacja, krwotok z tętnicy udowej leci, szybko prowadzi do wstrząsu, wszyscy mi odpowiecie, dobra, zakładamy, ciasno, wysoko, wszystko gra, to nadal takie sytuacje się zdarzają, tak, że ten człowiek skrwawia się z pojedynczej rany z przekłuciem tętnicy udowej. To jest już zupełny zgon możliwy do uniknięcia, gdyby na czas rzeczywiście ta hemostaza była zrobiona, więc powiem Ci tak, często sobie myślę, nie przeklinam, ale gdzieś tam pod nosem coś sobie wąknę, że to mogło skończyć się inaczej. Drodzy Państwo, jeżeli to jest moment, dla którego powinniśmy zwrócić uwagę nas wszystkich na to, żeby jeszcze lepiej się uczyć, jeszcze lepiej rozwijać nasze umiejętności, ale przede wszystkim reagować, i to już nie na jakimś bardzo zaawansowanym poziomie, ale mówię o BLS-ie, o podstawach, róbmy to. Kilka dni temu zamieściłem post w ramach 14 września, bo Światowy Dzień Udzielania Pierwszej Pomocy. Podzieliłem się z Państwem moim doświadczeniem sprzed kilku tygodni, gdzie bliska nam osoba odeszła. Może byłaby z nami, gdyby ktoś tej pomocy udzielił, prawda? Tak się niestety zdarza. Drodzy Panowie, i Państwo, i Panie, i wszyscy, którzy jesteście dzisiaj z nami, na stronie 267 tego podręcznika znajdujemy taki rozdział, który dotyczy między innymi urazów głowy. No to Panie dyrektorze operacyjny, instruktorze, Robercie, to jak z tymi urazami głowy jest w tym PHTLS-ie? To znaczy tak, w 10. edycji, tak jak już, może ogólnie, tak jak tutaj już Tomek powiedział, urazu pierwotnego nie jesteśmy w stanie uniknąć, natomiast tutaj kluczowym elementem jest to BHP, które możemy implementować ludziom wcześniej, przed urazem, czyli bezpieczeństwo, używanie kasków, ochraniaczy, podczas jazdy zapinanie pasów, dostosowanie prędkości do panujących warunków, skupienie podczas jazdy na drodze, nie na telefonie komórkowym, z którego oczywiście nie wolno korzystać. I to są elementy, które mogą ten uraz pierwotny w jakiś sposób zminimalizować. Następnie to, co ratownik w opiece przedszpitalnej powinien każdemu pacjentowi zapewnić, jak ja to nazywam, nasze tak zwane combo w TBI. Podczas omawiania urazów czaszkowo-mózgowych na PHTLS-ie zawsze pytam, czy zawsze nasi kursanci sprawdzają parametr MAP, to ciśnienie u pacjenta z urazem głowy. No to jak mamy grupę 15-16 osób, to jak na dwie osoby podniosą rękę, szczerze, to tak to wygląda, więc dbamy o to, żeby te kluczowe elementy krytyczne były zadbane, czyli saturacja, ciśnienie perfuzji mózgowej odpowiednie i zbadany oczywiście poziom glukozy, tak? Drodzy Państwo, mówi prawdę, bo właśnie rzeczywiście Robert ten rozdział 8 prawi między innymi o urazach głowy, ale zaraz za urazami głowy są urazy kręgosłupa i rdzenia kręgowego. No to Panie instruktorze, to tutaj słowa komentarza do tej drugiej części. To znaczy tak, tutaj wytyczne PHTLS dość jasno podchodzą do urazów kręgosłupa szyjnego.
nie samego rdzenia, ale kręgosłupa i tych wszystkich struktur nerwowych, bo to zdarza się stosunkowo rzadko. Jakby też sam sposób myślenia i filozofia, kiedy możemy się spodziewać takiego urazu? To jest uraz wysokoenergetyczny, akceleracyjno-deceleracyjny, więc tak na dobrą sprawę, patrząc na statystyki, tego typu urazy są stosunkowo rzadkie. Jeżeli będziemy mieli obrażenia wielonarządowe, to nie uraz kręgosłupa będzie grał tam główną rolę. A z kolei jeżeli będziemy mieli obrażenia niskoenergetyczne, to tego urazu, który miałby manifestację neurologiczną, tam nie będzie. To jest pewnego rodzaju taki dysonans priorytetyzowania, bo ktoś tam może się pośmiać z KPK, z KPP, niekoniecznie słusznie czy niesłusznie, że wszystko, co widzimy, wsadzamy w kołnierz. Nie? Tutaj ta sytuacja jest trochę odwrócona, bo tak na dobrą sprawę pokazuje mechanizm urazu, który jest najbardziej istotny. Jeżeli ty zacząłeś mówić o urazach głowy, urazach kręgosłupa, to PHTLS wyraźnie skłania się do temu, żebyś rozważył mechanizm powstania obrażeń, zbierał dokładne dane. Jak my możemy je ocenić? To jest wyjście trochę do przodu, patrzymy sobie nie tylko na te informacje medyczne, które przekaże nam dyspozytor, świadek czy ktokolwiek inny, ale sami oceniamy energię, jaka na danym w miejscu zdarzenia była. Po czym to ocenić? Po uszkodzeniach samochodu, po zniszczeniach samochodu, po tym jaka była prędkość, patrząc na to jaki to był rodzaj ruchu, jak zostały przemieszczone elementy struktury karoserii. Wbrew pozorom to są takie dane trochę techniczne, które ratownik ocenia, dopasowując do dalszego postępowania. I trochę PHTLS na to otwiera oczy. Zdobądź informacje, zweryfikuj mechanizm urazu. Zapisz, opisz, działaj. I to dużo. I to myślę, że to daje dużo w tym schemacie postępowania. Nie wiem, Jeszcze mogę dodać, jeżeli chodzi o 10. edycję, jeżeli chodzi o obrażenia kręgosłupa, to znowu mamy powrót do szybkiej ewakuacji z samochodu tą metodą BOA, czyli można użyć takiego jakby koca BOA dedykowanego lub złożyć taki koc i tego pacjenta w ten sposób wyciągać. Zrezygnował komitet edukacyjny z kamizelek typu Candy Collar, ze wszystkich krótkich desek ze względu na brak dowodów o ich skuteczności i opóźniały one również ewakuację poszkodowanego z miejsca zdarzenia, co przedłużało oczywiście czas dotarcia do szpitala, więc sumarycznie działało na jego niekorzyść. Pozwolę sobie dodać jeszcze jedną rzecz, nie wiem Tomasz, czy się zgodzisz, ale szczególnie wypadki komunikacyjne, gdzie biorą w nich udział na przykład 2, 3 albo 4 osoby, to ocena jednego pacjenta versus drugiego, co u tego drugiego się zdarzyło, bo może się zdarzyć sytuacja, że jeden będzie bardzo mocno poszkodowany, a drugi trochę mniej, ale już to, że ten sam pasażer siedzący obok przyjął na siebie mnóstwo energii, to może też świadczyć, że wtórnie coś się u tego zdrowszego i fajniejszego będzie działo. Tak, to jest słuszna uwaga, że jakby wszyscy pasażerowie w tej samej kabinie pasażerskiej bez względu na samochód zostali poddani takim samym siłom, takiej samej energii, więc ta deceleracja w wyniku zderzenia, późniejsza akceleracja działa tak samo na te same ciało. Oczywiście każdy może mieć inne właściwości fizyczne, jeden może mieć bardziej wiotką, długą szyję, drugi tej szyi nie mieć. Robert, nie patrzę na ciebie. Dobra, tak źle. No coś tam ma, nie? Coś ma, więc inaczej, inne skutki będą, ale ta energia jest ta sama. Sam impact uderzenia, strona uderzenia, to jak zadziałały pasy, zagłówki czy poduszki powietrzne też będzie miało znaczenie, ale to wiele mówi. Ta sama energia, zderzenie dwóch pojazdów, inna prędkość, inna masa, świetna uwaga, tak? Patrzymy też na generalne skutki całej katastrofy jakiejś tam. Dużo można się dowiedzieć na miejscu zdarzenia i myślę, że dobrze też, drodzy Państwo, dobrze to dokumentować, bo jak wiem z rozmowy z Tomaszem, kiedy żeśmy się spotkali wcześniej online, to przeglądasz dokumentację, którą my przekazujemy do szpitalnego oddziału ratunkowego, gdzie doszło do zgonu pacjenta finalnie w intrahospitalu i potem czytasz, co tam nasi koledzy i koleżanki, co my piszemy, a potem przychodzi przez Twoje ręce, no i lekarskie, no ale też panie mecenasie. No. Na szczęście mecenasem nie jestem i nie zamierzam. Nigdy w życiu, broń mnie Panie Boże, przed tym nie obrażaj. Ja tego nie powiedziałem. Nie życz mi źle. Nie życz mi źle. Wolę być lekarzem, jestem lekarzem przede wszystkim. Trochę inna kwestia, czyli tak, będąc na SOR-ze czytam uważnie karty medycznych w czynnościach ratunkowych, to jest takie pierwsze view.
czyli widzę, co ratownik opisał. Najbardziej mnie interesują właśnie te okoliczności zdarzenia w wypadkach komunikacyjnych. Ja wiem, że czas, że tablet, że to wszystko, więc staram się jak najwięcej informacji uzyskać do zespołu, jeżeli on jeszcze jest z nim rozmawiać. A słuchaj, a co tam było uszkodzone? A maska też była, jak wyglądała kabina, był zakleszczony. To są bardzo cenne informacje i jakby sam wtedy, kiedy zakładam historię choroby, opisuję pacjenta sorowego, urazowego już na sorze, powiem tak, trochę czasami się ze mnie śmieją, że tutaj ten medyk sądowy się odzywa, ale czasami ten wywiad odnośnie mechanizmu urazu w mojej historii choroby przy badaniu jest bardzo rozwlekły, długi i szczegółowy. Pytam, a jaki to był pojazd, a jaki model, a jaki rocznik, jeżeli są takie informacje, tak? A co uległo uszkodzeniu? Dlaczego? Bo ja dzięki temu zbieram informacje o energii, o masie, o prędkości, uszkodzeniach. Naprawdę i zostawiam to w dokumentacji medycznej. Teraz zapytałeś, co dalej. Czyli mamy zespół, który opisał. Dla samego zespołu, dla personelu SOR-u to będzie informacja, jeżeli ma tą świadomość o energii. Później lekarz SOR-u coś opisał, jest świadomość tego, co dalej, co neurolog, neurochirurg, ortopeda gdzieś tam zrobi, co się potwierdzi lub nie. Niektórzy mówią, ale to wszystko będzie widać w badaniu obrazowym, po co? No nie, mamy wiele rzeczy, które nie są widoczne w badaniach obrazowych, rozdane uszkodzenia aksonalne, te wszystkie zmiany akceleracyjno-deceleracyjne, które mogą mieć ze sobą poważne skutki. I dalej ty zapytałeś, co dalej, czy jesteśmy na sali sekcyjnej, mamy dokumentację medyczną i teraz zbierając całość, ja widzę, co się wydarzyło od początku do końca. Mam tą informację o energii, więc PHTLS zwraca na to uwagę, na wywiad o okolicznościach i mechanizmie i to jest takie odkrywcze, trochę przeformatowanie tego ratownika czy lekarza, żeby nie myślał tylko o urazie medycznie, ale kinetycznie, energią myślał. Pamiętam, jak też, już Robert, kolejny wątek dla Ciebie, bo trochę się nudzisz, jak widzę, ale może nie na dzisiaj, ale pamiętasz, zadałem Tobie pytanie, co byś jeszcze rekomendował do kart MCR-u, ewentualnie w procedurach, co Ty byś sobie jako medyk sądowy życzył, albo byś rekomendował w tych naszych dokumentacjach, co powinno się pojawić, a co z punktu widzenia takiego realnego nie przynosi większych efektów. Tu pani, koleżanka nasza napisała taki komentarz, że na przykład kryteria przyjęcia do centrum urazowego nadal nie są brane pod uwagę, szczególnie mechanizm urazu, a wiemy, że w dokumentacji te kryteria są. No to jest coś, co byśmy powinni dodać, a co zabrać? I tu może otwieram temat do rozmowy na przyszłość. Dobrze powiedziałeś, znaczy tak, to kryteria kwalifikacji do centrum urazowego, one w wielu sytuacjach nie są wydolne i tam całe prace powstają na ten temat, który pacjent rzeczywiście nie powinien być w centrum urazowym, ale kryteria, a nie spełniał kryteriów, a mimo to rzeczywiście był pacjentem ciężkim, więc to jest osobny temat do dyskusji. Podobnie jak puszką Pandory jest grzebanie w kartach medycznych czynności ratunkowych czy jakiejkolwiek innej dokumentacji. Dlaczego? Dlatego, że ja się tak uśmiecham, co ja bym chciał, ja sobie mogę chcieć, ale ja znam realia i wiem, że wypełnienie rozbudowanej karty, nieschematycznej, nie rysunkowej, z dużą ilością informacji jest niemożliwe w prehospitalu, dokładne. Ja te karty analizuję, mam taki wrocławski kod, czyli widzę, który zespół jakie wkleja wywiady i badania fizykalne na tą rubrykę i to czasami tak... zdarzają się, zawsze jak jest kopiuj i wklej, to zdarza się coś śmiesznego, jak patrzysz na tego pacjenta, czy nie pasuje. Mi też to się zdarza, bo też mam swoje kopiuj i wklej na sorze badania fizykalnego, okej. No właśnie, przygadał o kociom. Dokładnie, ale to pokazuje, że są pewne granice wydolności dokumentacji medycznej. Od strony takiej dowodowej oczywiście super, żeby to było fajnie wypełnione, tam dołożymy 2 rubryki okoliczności mechanizmu, ale od strony praktycznej to się może nie sprawdzić, więc nawet rozmawiałem z Jackiem wcześniej rzeczywiście o tym, czy nie pomyśleć o tym, jak stworzyć najbardziej optymalną i utilitarną kartę wypełnianą w prehospitalu, aczkolwiek znajdzie się wielu twórców, którzy będą uważali, że ich pomysły są najlepsze. Przynajmniej porównać te, które istnieją w różnych systemach ratownictwa i to już by było ciekawe. To by było dla nas odkrywcze, co w innych systemach jest i czy się sprawdza. Także Jacku,
Podbijam piłeczkę, to jest wyzwanie do Ciebie. Będziemy mieli o czym rozmawiać w 5. sezonie. Drodzy Państwo, Wiktor Kotwica, drogi Wiktorze, trzymamy kciuki, wiem, że jesteś na powodzi, robicie świetną robotę. Napisał, dobra dokumentacja tworzy statystyki i pogląd ogólny. Taki komentarz i jeszcze jeden komentarz od naszego zaprzyjaźnionego Marcina Groczyka, reportera NT Live, również napisał, KMCR niestety są bardzo słabo wypełniane, więc no tutaj warto się zastanowić, drodzy Państwo, jak tę dokumentację medyczną przygotowujemy. Ja wiem, że nie lubimy stwierdzenia, że papier wszystko przyjmie, ale może warto zadbać, żeby tam się pojawiały rzeczy, które rzeczywiście są ważne, a które no, nie mają w tym momencie większego znaczenia, albo nie było czasu wykonać pełnego badania neurologicznego, bo jak wiemy, żeby zrobić pełne badanie neurologiczne, to trzeba naprawdę przejść przez wiele elementów. Będziemy o tym na pewno rozmawiać. Robert, jakiś komentarz do tego? Tak, ja myślę, że dokumentacja jest tutaj na pewno ważna i to, co podkreślamy na PHTLS-ie, dobra dokumentacja później sprzyja przeprowadzeniu badań klinicznych, bo dzięki temu mamy takie możliwości. No w Polsce do dzisiaj bazy pacjentów razowych naszej rodzimej tak naprawdę nie ma, więc być może było w planach powstanie oddziału na MT Polska, te plany dalej są, natomiast czekamy tutaj na pewne decyzje. No i warto by było się też takimi elementami zająć, bo na tych wszystkich konferencjach, na wszystkich wykładach tutaj, jeżeli chodzi o PHTLS, bazujemy na oczywiście bazach amerykańskich, jeżeli chodzi o inne konferencje, to bazujemy albo na bazie niemieckiej DGU, albo na francuskiej, zakładając, że są one bardzo zbliżone do tego, co się dzieje u nas w kraju, aczkolwiek wcale tak być nie musi. Kolejny komentarz, który padł i również od Łukasza, Łukasz Derkacz, Nysa. Trzymajcie się Nysa, trzymajcie się medycy. Tryb głosowy, który jest zablokowany do pisania w SWD, byłby zbawienny. Taki komentarz, wydaje mi się, że Łukasz ma rację, bo tutaj to by się pewnie sprawdziło. Dzięki Łukasz za twój komentarz. Drodzy Państwo, drodzy Panowie, za chwilkę otworzymy Q&A, czyli zapytaj, a fachowcy odpowiedzą, ale zanim to chciałbym zakończyć ten przegląd PHTLS-u czymś takim, co bezpośrednio związane jest z ostatnim elementem, jak scenariusze medyczne. Jutro niestety był plan, żeby zostać tutaj z Państwem na dłużej i przeszkolić się z PHTLS-u z 10. już edycji, ale niestety czas wracać do Oslo. Co się wydarzy jutro i w niedzielę i w poniedziałek, bo to jest bardzo szczególny kurs. Tak. To może w kontekście scenariuszy medycznych, jakbyśmy mogli w kilku zdaniach opowiedzieć, co nas czeka i co czeka wszystkich kursantów, którzy grzecznie już czekają, a może i nawet nie grzecznie na 3 dni intensywnej pracy. Co się wydarzy? To znaczy tak, jeżeli chodzi o sobotę i niedzielę, to ja się wypowiem o tym, co będzie w poniedziałek, to niech się wypowie tutaj Tomek, bo tą część będzie Tomek prowadził. Scenariusze symulacyjne są oparte podzielone na 2 grupy. W pierwszy dzień zajmujemy się badaniem XABCD, czyli zabezpieczeniem podstawowym pacjenta po urazie i podjęciu decyzji, czy pacjenta klasyfikujemy load and go, bo też kursanci zaczynają nam wpadać w taką rutynę, że jest XABCD, dobra, jedziemy, XABCD, jedziemy, a to nie o to chodzi, bo chodzi o to, żeby oddzielić tych pacjentów, którzy faktycznie mają pojechać, a tych, którzy na miejscu jeszcze mogą zostać i być, że tak powiem, zaopatrzeni do końca. Więc pierwszy dzień skupiamy się na tych pierwszych scenariuszach, na tym pierwszym badaniu, w drugi dzień robimy badanie XABCD, decyzja, czy jedziemy, czy zostajemy i później robimy już to pełne, dokładne badanie wtórne. Ile tych scenariuszy przez te 2 dni jesteście w stanie zrobić? No wychodzi po kilka tak naprawdę, bo też musimy tutaj się skupić na tym, że PHTLS nie ma za zadanie ludzi nauczyć patofizjologii i leczenia tych urazów. Ten kurs ma nas zarządzania naszą wiedzą. Więc z założenia jest to kurs zarządzania wiedzą na miejscu zdarzenia, tak można powiedzieć. A to nie jest jakiś sprawdzian między instruktorami i uczestnikami, albo uczestnikami i instruktorami, bo ty to bardzo ładnie nazwałeś, kiedy żeśmy rozmawiali w trakcie naszego połączenia takiego technicznego, prawda? Mówię, że to nie jest taki test, taki egzamin. To znaczy rzeczywiście tak było, że rozmawialiśmy o tym i
nazwałem to takim pojedynkiem pomiędzy instruktorem i pomiędzy słuchaczami w złym tego słowa znaczeniu, to znaczy tak nie powinno być, czyli po jednej stronie są instruktorzy, którzy wiedzą lepiej i zdarzają się uczestnicy, którzy chcą udowodnić, że instruktorzy się mylą. Absolutnie nie. Jakby te kursy powinny być i są oparte i to ta filozofia, o której mówiłem na początku, czy metoda dydaktyczna zmierza do tego, żeby szanować się nawzajem. Czyli ja zdaję sobie sprawę, że wśród osób, które mam okazję i przyjemność czegoś nauczyć, są tacy, którzy wiedzą więcej, potrafią więcej, widzieli więcej i więcej zrobili. I w pełni to szanuję. I te osoby, które są świadome tego, że mogą jeszcze coś zyskać, że nie są całkowicie doskonałe, wiedzą, że ode mnie też mogą się czegoś nauczyć, pomimo że w wielu rzeczach mogę być gorszy od nich. Bo to jest takie stałe porzekadło, że świetny lekarz czy ratownik sprawdzający się w praktyce nie zawsze będzie najlepszym instruktorem i odwrotnie. Czyli najlepszy instruktor nie zawsze będzie najlepszym lekarzem i ratownikiem. I zrozumienie tych dwóch zależności pomaga się nawzajem otworzyć. Najgorsza sytuacja to sytuacja konfliktu, kiedy po obu stronach każdy sobie usiłuje udowodnić, że jest lepszy, czyli kursant chce udowodnić, że ten instruktor nic nie umie, a instruktor odwrotnie, że chce udowodnić, że kursant nic nie umie. To jest totalna patologia, to zupełnie wypada z metodyki pracy w PHTLS-ie, zresztą nie tylko w PHTLS-ie, ale to jest to formatowanie instruktora, że instruktor, który jest świadomy, ten kurs przeszedł bardzo uważnie, wczuł się w tą filozofię, nigdy tego błędu nie popełni, a jeżeli znajdzie się w takiej sytuacji, to będzie znał kilka trików, jak ją deeskalować i zwrócić uwagę na ten wzajemny szacunek. Taki fajny management takiego procesu dydaktycznego, prawda? Bo to wchodzimy rzeczywiście w rolę wielowątkową. I instruktor, i coach, i trener, i trochę mentor, ale też uspokajacz pewnych emocji, bo pewnie jak przychodzą ludzie z ogromnym doświadczeniem z prehospitalu i sobie myślą, co mi tutaj będzie on opowiadał. Ja powiem, Robert pewnie też ma spostrzeżenie, nawet powiedz dwa słowa o tym, nie? Bo ty z większą ilością kursantów się tak naprawdę spotkałeś niż ja, natomiast to jest kwestia właśnie takiego wzajemnego wyczucia, kto jest kim i wyraźnego zaznaczenia do kursantów, słuchajcie, od was też wiele mogę się nauczyć, poopowiadajcie swoje historie wtedy, kiedy jest na to czas, nie wtedy, kiedy realizujemy dane zadanie, potem w debriefingu sobie to omówimy, powiemy sobie, co było dobre w pracy instruktora i co było dobre w pracy kursantów i odwrotnie, co było złe w pracy instruktora i w pracy kursantów, po to, żeby w tych dwóch rolach być lepszym. Ja też szczerze mówię, to jest takie zagranie psychologiczne, mówię do kursantów, słuchajcie, ja też jestem tu po to, żeby od was wiele się nauczyć. Tak? I tam ktoś sobie myśli, o pan profesor, tak mówi, fajnie to robi taki, powiedzmy sobie, deeskalację emocji, że one się pojawiają. Robert, nie wiem, powiedz dwa słowa, bo ty parę razy o tym rozmawialiśmy. Coś tam już robiłeś jakieś kursy wcześniej, nie? No, tak, parę razy zdarzyło się. To znaczy ja uważam generalnie i zaczynamy kursy przedstawiając się, że przyjechaliśmy się wymienić doświadczeniem, bo tak naprawdę w tej chwili mamy ludzi, no nie tylko już z Polski, bo przyjeżdżają też kursanci z całego świata i naprawdę zdarzają się ludzie, którzy mają bardzo duże doświadczenie i dydaktyczne i też praktyczne. I tak naprawdę dobry instruktor na dzień dzisiejszy uważam, to jest miks doświadczeń swoich studentów, między którymi może się wymienić, dostanie kolejne case'y, które może przekazać dalej i tak staramy się to robić. Tak jak tutaj Tomek powiedział, zresztą to też jest duża zasługa Tomka, bo jest profesorem i naszą chodzącą encyklopedią, naszą tajną bronią, a zawsze przychodzi do nas jako kolega i zawsze nam tą wiedzę przekazuje w taki sposób, żebyśmy jeszcze lepiej mogli edukować. No i myślę, że o to chodzi, że nie chodzi o to, żeby pokazać, kto jest najmądrzejszy. My zawsze przekazujemy nasze narzędzie, tak? To jest zestaw jakichś tam procedur według filozofii PHTLS. Ktoś to opracował, ktoś to zatwierdził, pokazał, że to działa i my staramy się to przekazać. Ja zawsze mówię, no są szkoły otwockie i falenickie, każdy znajduje taką, jaka jemu najbardziej pasuje. Ważne jest, żebyśmy w tym wszystkim nie próbowali na pacjencie udowodnić swojego ratowniczego ego, tak? Jasne. Czyli, że ja za wszelką cenę muszę zaintubować tego pacjenta, żeby wejść i powiedzieć na podstacji, ja wsadziłem rurę. Tak, więc jeżeli zrobię to szybciej rurką nosowo-gardłową, bo jestem 5 minut od najbliższego soru, to zrobię to rurką nosowo-gardłową i jestem zaraz na sorze
i jest to działanie na korzyść pacjenta. Najważniejsze nie szkodzić. Najważniejsze nie szkodzi. No to dobrze, Tomasz, to dokończ, a ja zapytam, co stracę w poniedziałek? Bo nadal nie mogę się z tym pogodzić, ale dokończ wątek. Znaczy tak, generalnie to Robert jest bardzo ambitnym człowiekiem i perfekcjonistą, tak coś słodzę ci. Natomiast jakby nasze spotkania też w pewnym momencie i plany zmierzały do tego, jak możemy upgrade'ować PHTLS, czyli co w ramach programu i w ramach nauczania możemy zrobić lepiej. I dla mnie jako patologa taką naturalną obserwacją było to, że wtedy, kiedy studenci Wydziału Lekarskiego, studenci ratownictwa medycznego, studenci w kursach podyplomowych, wtedy, kiedy mówimy o procedurach medycznych związanych z anatomią, mają okazję tą anatomię poznać, czy na preparatach, czy podczas sekcji zwłok, to jest dla nich niezapomniane przeżycie dydaktyczne, bo w końcu widzą to, co jest na rysunku, to, co jest w atlasie. Jakby z tej myśli zrodził się taki dodatek w postaci kursu czynności zabiegowych czy procedur zabiegowych w PHTLS-ie, który jest realizowany z jednej strony w warunkach sali sekcyjnej, czyli możemy podczas sekcji patologicznych czy sądowo-lekarskich jako uczestnicy szkolenia w Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu, bo Iglomed System ma podpisaną umowę z naszą uczelnią, z naszym partnerem dydaktycznym i wzajemnie wszyscy na tym gdzieś tam korzystamy, zobaczyć, jak wygląda anatomia tych okolic, gdzie wykonuje się procedury od dróg oddechowych, poprzez odbarczanie odmy, poprzez przebieg dużych naczyń. Tutaj naprawdę ten program jest bardzo rozbudowany, poczuć, dotknąć, wiedzieć i miałem niejednokrotnie taką sytuację, że doświadczony lekarz czy ratownik medyczny, widząc tą anatomię i dotykając, otwierał oczy ze zdumienia, widział więcej. A druga historia to historia w zasadzie stara, bo od lat nauczanie na wydziałach lekarskich i anatomii jest z wykorzystaniem preparatów pochodzących z donacji. I druga sprawa ze zwłok, które niepochowane przekazywane są aktem administracyjnym jednostkom badawczym. W ustawie o cmentarzach i chowaniu zmarłych i w rozporządzeniu, tak stanowi polskie prawo, są dwie ścieżki donacji zwłok wykorzystanych do celów naukowych przez uczelnie medyczne. Ja tu nie mówię o firmach komercyjnych. I my jako uczelnia medyczna od lat korzystamy z tych elementów i takie zwłoki udaje nam się pozyskać, co daje możliwość dydaktyki już czysto takiej zabiegowej. I to jest ten jeden upgrade, który gdzieś tam będziemy realizować i realizujemy w czasie kursu. Natomiast druga historia jest taka, którą będziemy zaczynali, czyli chcemy jeszcze trochę bardziej podkręcić scenariusze do poziomu wysokiej wierności, co stworzy chyba taki unikatowy kurs, bo z jednej strony ten cały background anatomiczny i zabiegowy z procedurami, wtedy, kiedy jesteśmy w stanie to zrobić wprost na preparatach, czy na zwłokach z donacji, czy tych, które są przeznaczone decyzją administracyjną do nauki i dydaktyki i scenariusze symulowane. Coś więcej Robert jeszcze wymyśli? Pewnie tak. Jeszcze kiedyś pewnie coś do tego dołożymy. Czyli finalnie co stracę w poniedziałek i jak na samą myśl, że ja jutro mam wsiąść za 6 w ten samolot i lecieć znowu na północ, to mnie trafia, no to co w poniedziałek stracę? Znaczy mam nadzieję, że tam, gdzie lecisz, pada deszcz, jest zimno, 11 stopni, zaczyna się zima. Jeżeli to było wspierające, miało być wspierające, to ty nie jesteś dobrym instruktorem. Nie, to była innego rodzaju zagrywka, to było zmuszenie ciebie, żebyś ten dyżur swój poniedziałkowy przełożył i został z nami, czyli odwołuje się do desperacji. Tą pogodę, stracisz taką solidną lekcję anatomii, która jest bardzo przydatna w procedurach zabiegowych, pokazaną wprost, no i stracisz procedury zabiegowe, które gdzieś tam sobie przećwiczymy. Wszyscy, którzy mieli okazję z tego skorzystać, nie będę nas reklamował, ale bardzo dobrze to wspominają. Proszę reklamować. Bardzo dobrze to wspominają. To jest taki game changer tak naprawdę w czynnościach czysto zabiegowych. Jedna rzecz, zobacz, że doskonały chirurg szkoli się na swoich przypadkach, a ostatnio bardzo często na tak zwanych komercyjnych warsztatach kowaderowych. My tym się nie zajmujemy zupełnie. To są firmy komercyjne, które gdzieś tam sprowadzają preparaty do wyspecjalizowanych procedur chirurgicznych. Więc zanim on zoperuje ten bark w stożku rotatorów, to ma okazję to przećwiczyć wielokrotnie. To są sprawy dużo prostsze, oczywiste, ale to jest ta właściwa metoda nauki, uprawiana na uczelniach medycznych w zasadzie od lat. Tym bardziej dla tych, którzy już są profesjonalistami, powinna być dostępna. To zanim oddamy scenę dla naszych widzów i słuchaczy do zadawania pytań, to
to dlaczego nadal jest z tym pewien jakiś opór? Czy my nie jesteśmy do końca jeszcze mentalnie przekonani do tego, że szczególnie kształcąc osoby związane z medycyną przedszpitalną, powinniśmy korzystać z tego typu sposobów kształcenia się i edukowania? Bo mówiliśmy przed wejściem, że medycyna sądowa, to wszystko, co ona z sobą dobrego niesie i patologia wynikająca z badania pośmiertnego pacjenta, no jest stara jak świat medycyny. Towarzyszy nam od wielu lat. To dlaczego to nie działa tak prężnie, jakbyśmy może chcieli? Czy działa, czy nie działa? No, z mojego punktu widzenia, czyli kogoś tam 24 rok pracuje na uczelni publicznej, dużej, takiej starej, która jakby te programy dydaktyczne ma, to działa. To znaczy my i mamy zajęcia z patologii dla studentów i z medycyny sądowej i tam rzeczywiście to nauczanie na przypadkach zakończonych zgonem trwa. Jakby medycyna sądowa zawiera w sobie bardzo duży element wiedzy klinicznej i my o tych pacjentach opowiadamy, o całej patofizjologii, o patomorfologii, o mechanizmie urazu, o tym, jak był leczony. Także nasi studenci, mam nadzieję, wynoszą z tej sali sekcyjnej dużo wiedzy klinicznej. To się odbywa, ale te programy kształcenia i sposób kształcenia może być różny, natomiast w nauczaniu zawodów medycznych chyba tego tabu nie ma, bo historia nauczania zawodów medycznych od gdzieś tam tego XVII-XVIII wieku to zawsze był kontakt z sekcją zwłok i preparatami i nic tego nie zastąpi. Można to tylko jeszcze bardziej wykorzystać, bardziej pokazać, jak to jest praktyczne. Często wchodząc do zakładów medycyny sądowej pojawia się napis w języku łacińskim, który może przytoczysz, co znaczy, bo on jest bardzo ważny i kiedy się nad nim skupiamy, co te słowa niosą z sobą, to tam jest bardzo dużo mądrości. Tak, umarli uczą żywych. To z reguły taka maksyma gdzieś tam jest nad każdym zakładem patologii, anatomii i warto to zapamiętać. To rzeczywiście jest świetna lekcja medycyny klinicznej, powiedzmy sobie wprost. No to ja mam doła, nie? Z tym poniedziałkiem. No lipa na maksa. No dobrze, to drodzy Państwo, pytania zapraszamy. Zadawajcie teraz te pytania, a w podsumowaniu nasi goście dzisiaj będą z pewnością chcieli się odnieść do wątków, o które ja nie zapytałem, może które nie wybrzmiały całkiem zgrabnie z naszej rozmowy. Pojawiają się kolejne osoby, które dotarły do nas troszkę później. Mirela Motyka, reporterka NTLive. Mirelo, dziękuję za Twoją pracę i całemu zespołowi Humanosz za to, co robicie na południu. Wiem, że już wracasz, wracaj bezpiecznie, wracaj zdrowo. Pojawiają się goście i osoby bliskie NTLive. Paweł Bednarenko, ratownik na Wyspach. Trochę smutno mi, Pawle, że nie spotkaliśmy się w Birmingham, ale cieszę się, że dzisiaj jesteś. Jest z nami również Krzysztof Kotliński z Paramedic Poland, jest z nami Jakub Neles z Ratownictwo Medyczne, łączy nas wspólna pasja. Dziękuję panowie, że udostępniliście informacje o dzisiejszej audycji. No i jeśli chodzi o pytania, pan Michał Zabłocki zadaje takie pytanie. Przepraszam, ja się muszę oduczyć tego H. Czy PHTLS przewiduje pracę w zespołach ratownictwa medycznego takich dwuosobowych? Znaczy tak, jeżeli chodzi o scenariusze ćwiczeniowe na kursie, to wszystkie scenariusze ćwiczymy w zespołach dwuosobowych, no bo w takich najczęściej tutaj pracujemy. Coś jeszcze? Nic? Dobra, idziemy dalej. Paweł Bednarenko pyta, ja chciałbym zadać pytanie z zakresu PHTLS. Spotykam się z 2 ścieżkami zabezpieczenia złamań. Paweł Bednarenko jest polskim ratownikiem medycznym, który pracuje w NHS-ie w Wielkiej Brytanii, tam sobie rządzi i prowadzi swój profil, który nazywa się Ratownik na Wyspach i edukuje nas z tego systemu właśnie. Ostatnio miałem na ten temat dyskusję z kolegą. W Wielkiej Brytanii ratownicy uczeni są tego, aby przy złamaniach spróbować przywrócić złamaną kończynę do pozycji fizjologicznej. Druga szkoła to uruchamianie kończyny w postaci zastanej. Jak na ten temat zapatruje się PHTLS ze szczególnym uwzględnieniem, dodam Pawle od siebie, ta 10. edycja. Czy to coś wiemy więcej, czy możemy coś tu skomentować? Zapraszam może Tomasz i Robert.
To jeżeli tutaj wszystko w zależności od sytuacji, no jeżeli jesteśmy tak naprawdę i stanu pacjenta, prawda, bo jeżeli jesteśmy bardzo blisko centrum urazowego czy tam SOR-u i pacjent jest w stanie tak naprawdę krytycznym i klasyfikujemy go jako low and go, no to ważniejsze jest to, żeby go jak najszybciej do centrum urazowego dostarczyć. Jeżeli mamy dłuższą jakby drogę do przebycia, czyli jesteśmy w pogotowiu gdzieś tam powiatowym, pacjent jeszcze nie jest tym pacjentem krytycznym i mamy na przykład na wyposażeniu potrafimy użyć szyny wyciągowej, to jak najbardziej można je użyć, żeby tą kończynę do tej pozycji fizjologicznej nastawić, tak? Twoje doświadczenia w kontekście pytania? Tak, to znaczy ja powiem taką jedną rzecz, bo z jednej strony też nie chcemy wchodzić w dyskusje merytoryczne, bo dyskusje merytoryczne toczy się na konkretnym przypadku, na grupie przypadków, na analizie danych i zwłaszcza wtedy, kiedy przedstawimy sobie pewien background do tej dyskusji, czyli to jest miejsce na konferencję, na monotematyczną audycję i chyba tego tematu do końca nie rozwijamy, ale to, co Robert powiedział, że mówiliśmy o pewnym takim schemacie postępowania i pewnej elastyczności w zależności od przyjętej strategii. I tutaj PHTLS pozostaje w pewnym sensie na to otwarty, ale też druga rzecz, pamiętajcie, że wtedy, kiedy na kursie uczymy się czegoś, co potem wprowadzamy w życie, to poza tym programem cała medycyna, która każe nam popatrzeć na tego pacjenta i na możliwości zastosowania danego algorytmu albo sprzętu, urządzenia czy naszej wiedzy, umiejętności, cały czas pozostaje do naszej dyspozycji. Więc możemy kiedyś fajnie zrobić taką audycję porównującą różne systemy i tutaj ja śledzę twój profil. Także tam wiele ciekawych rzeczy, wszystko jasne. Tak, wiele ciekawych rzeczy, które wrzucasz dotyczące waszego ratownictwa, tego jak tam coś się są naprawdę odkrywcze. Fajnie by porównać takie systemy w takich punktach, które mogą być punktami stycznymi. Bardzo Ci dziękuję. Świetna rzecz. Bardzo się cieszę, że taka odpowiedź padła i też ten bardzo miły komentarz, który przed chwilą udzieliłeś. To dla osób, które prowadzą blogi, pokazują, robią relacje, może na żywo, może nie na żywo, to daje dużo paliwa rakietowego. Tak więc dziękuję Ci za to, bo z pewnością Pawłowi się chyba zrobiło miło. Paweł, daj znać w komentarzu, czy Ci jest miło. Już napisał. Dziękuję ślicznie za odpowiedź. Fajnie, że jesteś, drogi Pawle, z nami. Czekamy na kolejne pytania, drodzy Państwo. Godzina 20:39, 101 odcinek NT Live. 101 raz jesteśmy z Państwem. Miało być 100 i koniec, a tu się nie zanosi, bo już w tym momencie już padły 2 wyzwania do kolejnych audycji, więc postaramy się sprostać oczekiwaniom. I zanim się pojawią kolejne pytania od widzów, zadam jedno pytanie. Jak powinien przebiegać proces recertyfikacji takiego szkolenia z PHTLS-u? Jak on powinien wyglądać? I jak wyglądają rekomendacje? Co ile powinniśmy się, między innymi w takiej firmie jak Twoja, pojawić i przejść przez magle instruktorskie? Znaczy tak, w tej chwili wyszła 10. edycja, więc wszyscy kursanci, którzy mają skończoną poprzednią i jest jeszcze aktualna, mogą poczekać jakby do wygaśnięcia certyfikatu i zrobić nowy kurs. Natomiast jest możliwość zrobienia update'u kursu hybrydowego, część online, część praktyczna, jednodniowego. Jeszcze nie zaplanowaliśmy tych update'owych kursów, bo nie mieliśmy czasu i po prostu dostają nowy certyfikat ważny kolejne 4 lata i jest update'owany do 10. edycji. Tak to w tej chwili wygląda. Mamy dużo w Polsce firm, instytucji, które PHTLS szkolą? No bo nie tylko na Was się świat kończy, nie? Tak, tak? Nie tylko. Nie was? mogę tego oficjalnie powiedzieć, ale nie. Jest jeszcze kilka firm. Pozdrawiam Marcina Sobonia serdecznie, który szkoli z PHTLS-u. Pozdrawiam, kto jeszcze robi? Robi Sylwester Winiarski, niedawno zrobił akredytację, też serdecznie pozdrawiam. Robi jeszcze ekipa z Katowic, nie pamiętam, że tak powiem, jak się nazywa firma, ale robią też, więc też serdecznie pozdrawiam. Robi firma Alpha One, więc jest tam kilka ośrodków w tej chwili. Wszystkie są wymienione na stronie oficjalnie, tak? Także zapraszam, jeżeli nie do nas, to do Szkolmy, żeby się szkolić po prostu. Tak, prostu. żeby się szkolić, żeby się zapoznawać z tą filozofią PHTLS-u, która tak naprawdę, już mam nadzieję, że na dobre w naszym systemie zagościła i daje możliwość wyboru,
którą drogę wybierze ratownik, żeby temu pacjentowi lepiej pomóc. Jasne. A Tomasz, a powiedz mi, a ilu jest ta część historyczna związana z twoją chirurgią, medycyna sądowa, za chwilkę medycyna ratunkowa, to ilu znasz kolegów po fachu, którzy również w tym kierunku jak ty poszli, że przeszli taką ścieżkę zawodową, żeby dojść pewnego dnia do stwierdzenia, pójdę w ratunkową. Czy ty jesteś rodzynkiem w skali Polski? Przyznaj się. No nie wiem, czy jestem rodzynkiem, jakby dla mnie to była taka wolta i tęsknota za chirurgią z przeszłości. A jednak. Tak, no jakiś tam cel osiągnąłem w tej medycynie sądowej i ja lubię wyzwania, czyli pod kolejną górę wolę się wspinać niż być na szczycie tej niższej, tak to nazwę. Więc ktoś powie, mam kryzys wieku średniego i dlatego jedni kupują korwetę, a drudzy idą na ratunkową. A drudzy idą na ratunkową po 50 mają sentyment do utraconej młodości lekarskiej. Okay. Dobra, możecie się śmiać. Nie, to bardziej dla mnie jest takie ciągłe wspinanie się, bo lubię się wspinać, ale znam jednego kolegę z Poznania, który nas nie słucha, Bartek, który jest specjalistą medycyny sądowej, pracuje na SOR-ze, kończy specjalizację i co więcej, i nasza rezydentka była, Daria Witkowska, nie ma jej tu na pewno, bo nie ma dyżur, coś tak mi się wydaje, na tym samym SOR-ze co ja, kończy specjalizację z medycyny ratunkowej. Także zdziwiłeś się, co? Trochę tak. Być może są jeszcze tak. pozostali. My czasami się śmiejemy w tym gronie, że są dwa takie środowiska bardzo specyficznych ludzi, przynajmniej w zawodzie lekarza. To słowo specyficzne trochę inaczej brzmi w tych naszych rozmowach, ale to są medycy sądowi, to są ratunkowcy. Coś ich łączy. Znaczy, ja tak sobie myślę, jako medyk jeżdżący w hospitalu, że właśnie wasze doświadczenia lekarzy, chirurgów, szczególnie o tych blisko twojej specjalności i później ta wieloletnia praca jako medyk sądowy, widziałeś setki ludzkich ciał, zwłok, które uległy, powodów zgonów było wiele, wypadki szczególnie. Więc twoja wiedza jest w mojej ocenie bezcenna i właśnie w SOR-ze ją można implementować, żeby właśnie jeszcze dawać większemu pacjentowi szansę na przeżycie, żeby twoi koledzy w Zakładzie Medycyny Sądowej mieli mniej roboty. No jeszcze na razie jeszcze nie miałem przekazania bezpośrednio z dyżuru do drugiej mojej pracy z Zakładu Medycyny Sądowej. Okay. Ale natomiast jakby rzeczywiście patrzę na to inaczej, czyli świadom z jednej strony tej jakiejś tam przeszłości chirurgicznej, a potem tej całej patomorfologii, patofizjologii tego, co widzę, na pacjenta na SOR-ze patrzę, wyobrażam sobie to, co dzieje się w środku, a widzę w badaniach obrazowych czy wynikach badań laboratoryjnych. To cenne, to nie wiem, czy daje mi to przewagę, ale dostrzegam tą zaletę. Jeżeli będziesz ją wykorzystywał na rzecz ratowania ludzkiego zdrowia i życia, to tak, niech to będzie twoją przewagą i w dobrym słowa tego znaczeniu na pewno. Pan Błażej Krawczyk. Dobry wieczór, panie Błażeju. Chyba pana jeszcze u nas nie widziałem, a jeśli tak, to witam ponownie. Jak według PHTLS wygląda stosowanie ketaminy w urazach przedszpitalnych? Pozdrawiamy również, panie Błażeju. No tak jak w standardach światowych jest najbardziej lekiem rekomendowanym, tak przy urazach czaszkowo-mózgowych i przy walce z bólem u pacjenta, przy RSI tak samo, więc standard światowy tutaj jasno mówi, że jest lekiem jakby pierwszego wyboru. I tutaj nie ma co dokładać jakiejś ideologii różnych, po prostu lek odpowiedni w odpowiednim miejscu w proszpitalu na pewno tak. Tak, ja mam tutaj dodał coś innego jeszcze a propos tej sytuacji, której rozmawialiśmy, bo z Tomkiem się przyjaźnimy wiele lat i dzięki temu jego ogromnemu doświadczeniu i umiejętnościom z sali sekcyjnej, pomaga nam to lepiej edukować i jakby uważam, że ta współpraca pomiędzy medycyną sądową a medycyną ratunkową powinna być bardzo mocno zaciśniona, zwłaszcza po jakichś zdarzeniach mnogich, po wypadkach masowych, gdzie mamy bardzo dużo poszkodowanych, jak później wyglądały procedury wykonane, czy poszkodowany mógł przeżyć, czy nie mógł i jak te procedury były jakościowo wykonane, na co należy zwrócić uwagę. No i jeżeli wejdziemy w historię PHTLS-u, to PHTLS był tworzony docelowo przez lekarzy dla paramedyków, żeby mogli być tym najdalej wysuniętym ostrzem chirurgicznym poza szpital, prawda? I założenie było takie, żeby ze sobą współpracować
a nie się kłócić, tak? Jasne. I tego tutaj myślę, że brakuje w dzisiejszym systemie. To Tomek tutaj jest naszym takim wsparciem i pozytywnym człowiekiem, który buduje taką synergię pomiędzy tymi dwoma środowiskami, tak? Także tutaj za to jesteśmy bardzo wdzięczni i tutaj się staramy. I tak uważam, powinno być w każdym województwie. Na szczęście Tomek jest jeden, jest u nas i go nie oddamy. W ogóle taka kooperacja medyków wszystkiej maści, nacji, koloru skóry, wyznania, nie wiem, czegokolwiek, tak naprawdę powinna być najważniejsza, bo chodzi nam o tego naszego pacjenta. Tak. To często tak już tylko sprowadzamy to do tego, albo aż tylko, przecież to chodzi o naszych pacjentów. Dokładnie tak. To jest to, co już powiedziałem, że to nie możemy tutaj bazować na tym swoim ego, że ja muszę pokazać, że ja to zrobię, że muszę tą rurę za wszelką cenę wsadzić, tylko pomyśl o tym pacjencie, czy to jest właśnie właściwy pacjent, właściwe miejsce i sytuacja, żeby to robić, tak? Więc zadziałaj tak, żeby faktycznie zadziałać na korzyść pacjenta. Jasne. To, drodzy Państwo, zazwyczaj w naszych rozmowach, audycjach, ja się już bardzo mocno tym chwalę, że już 100 za nami, pytam naszych gości o literaturę, którą polecacie. Dzisiaj Was nie zapytam, bo na pewno będzie to ta literatura. Ja bym tylko Tomka poprosił jako instruktora, żeby powiedział, jak się do takiej literatury powinniśmy zabrać na etapie kształcenia na kursie PHTLS-u i później, kiedy mówimy o kształceniu własnym, podyplomowym. Co z tym można później zrobić? Czy może schować, tak jak Twoje piękne książki, już do nich nie wracać, chociaż pewnie wracasz do nich w codziennej pracy? Słuchajcie, ja trochę powiem, jako kursant gdzieś tam, wcale nie tak dawno, że z jednej strony to, co otrzymujemy, to dostęp do tych materiałów. Ten dostęp online jest dość długi, gdzieś tam jest pretest i test sprawdzający i tak na dobrą sprawę to jest trochę taki decydujący moment, co my zrobimy z tą zawartością wiedzy, czy to przejrzymy, czy to przyswoimy, czy będziemy bazowali na tym, co wiemy, czy dokładnie to przestudiujemy. Ja akurat nie lubię różnego rodzaju e-booków, materiałów elektronicznych, więc to samo mam w papierze, to akurat egzemplarze specjalnie sobie zamówiłem i co tu dużo mówić, im częściej do tego zaglądasz, im częściej na to patrzysz, nawet jeżeli są to rzeczy podstawowe, to ja lubię przerzucać te kartki, lubię na to patrzeć, ale żeby skorzystać maksymalnie z kursu, no idziesz po coś na ten kurs, marnujesz swój czas, jakieś tam pieniądze, poświęcasz się, przyjeżdżasz, są noclegi, tą cytrynkę wyciśnij do końca, no, przerób ten materiał przed, po, w trakcie. Nie chodzi o to, żeby ten kurs był papierkiem na ścianie, bo tam jest piękny certyfikat NAEMT, to fajnie wygląda w ramce, albo i nie. Natomiast skorzystaj jak najwięcej, to twój czas, twoje pieniądze, a nie zrobisz tego nie studiując tej literatury. Te podręczniki są wystarczające, żeby nie tylko filozofię, ale całą merytorykę zrozumieć. Zwróćcie uwagę, że my tu nie rozmawiamy merytorycznie o kursie, tam się pojawiły pytania o ketaminę, o szynowanie, tam inne historie. Nie, to jest celem naszej audycji, bo ten pakiet wiedzy jest dostępny, z tego pakietu wiedzy korzystaj, wtedy porównuj do czego innego, więc pamiętajcie o tym, że sam kurs i te godziny spędzone na kursie to jest mniej więcej tak 1/10 edukacji w ramach PHTLS. To trzeba sobie powiedzieć, to jest 1/10 tego, co jesteśmy w stanie dać w tych godzinach, a cała reszta to twoja własna praca z tym. Nic dodać, nic ująć. Drodzy Państwo, pojawiają się jeszcze pytania rzutem na taśmę. Maciej Fajkowski, reporter NT Live, pielęgniarz z ogromnym doświadczeniem z prehospitalu, zadał pytanie, czy materac próżniowy jest zalecany jako metoda transportu pacjenta w prehospitalu, znaczy w PHTLS-ie, znaczy właśnie w naszym podstawowym. Tak, tutaj też wszystko zależy od sytuacji, tak, bo faktycznie jest materac próżniowy jest najbardziej rekomendowany, natomiast jeżeli jesteśmy bardzo blisko od miejsca zdarzenia do centrum urazowego, jest dopuszczalne w tej chwili w 10. edycji przewiezienie pacjenta na desce, jeżeli jest to bardzo krótka odległość, tak żeby po prostu nie opóźniać tego czasu transportu. Jak jesteśmy przy unieruchomieniach, czy zdarzało się Tobie, Tomasz, obserwować w badaniach sekcyjnych konsekwencje naszego nieprawidłowego stosowania środków do ewakuowania i transportu pacjentów, czy to nie są tak częste sytuacje, jakby się mogło nam wydawać? Znaczy tak, my nie jesteśmy w stanie obserwować konsekwencji jakby środków transportowych złego zastosowania, tak, bo nie widzimy tak naprawdę tego, co te środki mogły zrobić, jeżeli chodzi o tam przemieszczenie, jeżeli chodzi o dyskomfort, jeżeli chodzi o to wszystko, co z sobą niosą, bo nie znamy dokładnie
pierwotnego obrazu obrażeń przed zastosowaniem tych środków, a z drugiej strony no też nie dramatyzujmy, niewłaściwie zastosowany środek, on może pogłębić tą patofizjologię urazu czy odczucia pacjenta, natomiast sam z siebie nie będzie tym śmiercionośnym ładunkiem w większości przypadków. Więc szczerze mówiąc, nie mam takich obserwacji z sali sekcyjnej, że mógł coś o tym złego powiedzieć. To, co wiem, wynika jakby głównie z literatury, to o czym mówił Robert, z strategii tego, jaki środek transportowy, czy do wydobycia z pojazdu zastosować, bo z jakimi zagrożeniami albo benefitami się wiąże. Bardzo dziękuję za odpowiedź. Łukasz jeszcze zadał pytanie, Łukasz Derka, gdzie i czy widać światełko w tunelu dla USG, w tej branży, którą w tym momencie, o której rozmawiamy, o kształceniu, o prehospitalu, czy tutaj coś się dzieje w tych nowych rekomendacjach? 10. edycja waszego doświadczenia? Jest tam też rozdział i możliwość użycia USG jak najbardziej, natomiast znowu przejdę do tego, co jest tutaj clue według PHTLS-u czas. Jeżeli mamy średni czas dojazdu 11 minut, a odpalenie głowicy, przyłożenie tej głowicy i odpowiednie wykonanie protokołu dobrego jakościowo zajmie 3 minuty, czy tam 4, a mamy 5 czy 6 minut dojazdu do centrum urazowego, to czy jest sens to odpalać, prawda? No właśnie, bo często jest tak, że nie chcę powiedzieć, że się fiksujemy na punkcie czegoś, co robimy w naszej pracy w tym prehospitalu, ale warto sobie zadawać pytanie, czy przynosi należyte skutki i właściwy benefit dla naszego pacjenta, bo to chyba poddawanie nieustannej, krytycznej takiej ocenie chyba jest też dobrym rozwiązaniem, Tomasz, prawda? Znaczy powiem w ten sposób, to oczywiście nie będziemy dyskutować o USG Point of Care czy ZRM-ach i tak dalej, bo to jest temat na dłuższą rozmowę i zdecydowanie, żeby nie było wątpliwości, jestem za i doceniam tych wszystkich ratowników, którzy protokoły ratunkowe w USG wykonują. Świetna rzecz, naprawdę fajne narzędzie diagnostyczne, jak każde używane z głową. Co do PHTLS-u, jego filozofia jest taka, żeby on był tak maksymalnie prosty, jak tylko może, żeby ograniczyć liczbę zgonów. Więc tam nie będzie wielkiej medycyny nigdy i tam nie będzie nigdy zaawansowanych metod, bo on jest dedykowany jako produkt przeznaczony, no powiedzmy sobie, nie dla wysoko wykwalifikowanej kadry, wysokospecjalistycznej kadry, co nie oznacza, że ci ludzie nie mają dużej wiedzy. On ma być też aplikowany do tych, których poziom wykształcenia i poziom umiejętności nie jest top of the top. Pozwolić im skutecznie działać. Więc to nie jest kurs, który, tak sądzę, patrząc trochę prognostycznie, będzie aplikował taką bardzo zaawansowaną medycynę, bo poza tym USG to jeszcze parę rzeczy możemy wrzucić, które ratownicy świetnie robią, powinni robić i będą robili, powiększając swoje kompetencje. Z pewnością tak i dobrze. Nie, tylko kurs ma pewien cel. Drodzy Państwo, teraz pochylmy się nad podsumowaniem i zamknięciem dzisiejszego naszego spotkania. Zawsze najpierw to goście podsumowują te nasze rozmowy. Ja pozwolę się dzisiaj rozpychać tu trochę. Uprawiamy żebractwo dzisiaj, drodzy Państwo. W związku z tym zachęcam Was wszystkich do tego, żebyście weszli na zrzutkę.pl. Tam Humanosz robi świetną robotę dla medyków, którzy pracują przy powodzi, z ratownikami wszelkiej maści. Tak więc jeżeli możemy Was prosić, znaczy my możemy Was prosić, to bardzo o te jakieś środki dla Humanosza bardzo prosimy, żeby oni mogli wyposażyć medyków czy siebie w te sprzęty, w te urządzenia, czy te materiały, które są im potrzebne. Tak więc nie zapominajcie o różnych instytucjach, różnych fundacjach, różnych miejscach, które po prostu pomagają innym. Tak więc to jest moje podsumowanie. A jakie podsumowanie będzie dyrektora operacyjnego Roberta? Filozofa? Nie. Moje podsumowanie, edukować się u jak największej ludzi, u jak największej ilości instruktorów, od każdego coś sobie zabrać, wyciągnąć dla nas to, co jest najkorzystniejsze i im więcej dróg postępowania z pacjentem znamy, to myślę, że jesteśmy lepszymi ratownikami. Tomasz? Ja tak krótko powiem, bo z jednej strony to co powiedziałeś, Jacek, że pomoc humanitarna, Humanosz, świetna organizacja, naprawdę godna zaufania, działa z poświęceniem i gdzieś tam dzisiaj o tym mówimy, 150 metrów od nas jest Odra,
i ta woda opada, widzimy, że opada, ale emocje, straty, tragedie ludzkie wcale nie przemijają, bo dopiero po tym gorącym okresie zacznie się okres czyszczenia, wszędzie tam, gdzie zalane, pomocy humanitarnej, więc to są kolejne tygodnie, a nawet miesiące, kiedy ta pomoc będzie potrzebna. Tym bardziej ponawiam Twój apel, bo to się nie skończy jutro czy pojutrze. To się dla nas skończy, bo Wrocław ocaleje, najprawdopodobniej tu nic się dużego nie wydarzyło, ale gdzie indziej się wydarzyło i będzie się ciągnęło. Tyle odnośnie tej zbiórki, natomiast tutaj poruszyliśmy parę takich wątków wzajemnych zależności zawodowych i ja się cieszę, że my w tym gronie jesteśmy, ratownicy medyczni, lekarze. Zróbmy wszystko, żeby jednoczyć się w tej medycynie ratunkowej czy ratownictwie medycznym. Dwa różne sformułowania. Zróbmy, żeby to było jedno sformułowanie, szanując się nawzajem, bo to jest droga do tego, żeby o tego pacjenta lepiej zadbać i pracować w zespole. I ten kurs trochę otwiera oczy na to, że wspólna praca tak naprawdę daje lepsze rezultaty. Bardzo Ci za to dziękuję. Piszą do nas: Łukasz, ludzka tragedia, ale jak ważne kształtowanie charakteru dla ratowników. Pan Mariusz napisał: bardzo cenne spotkanie, za które bardzo dziękuję. Bruno Wrubel z Poznania nas pozdrawia z hashtagiem EnteLife za takie miłe słowa, które warto sobie mówić dobre, miłe rzeczy, bo często mamy taką tendencję, żeby się trochę nawzajem mocno krytykować, a tak rzadko do siebie mówimy po prostu: zrobiliśmy dobrą robotę, jestem z Ciebie dumny, zrobiliście naprawdę fajną rzecz i to nie ma nic wspólnego z jakimś samochwalstwem, czy robieniem czegoś jakoś spektakularnie, ale powiedzenie komuś dobrego słowa to też niedużo kosztuje. Tak? Dobra robota. Dziękuję, Jacek, zrobiłeś dobry odcinek. Drodzy Państwo, Robert jeszcze przez skromność oczywiście nie dodał tego. Wejdź na stronę internetową www.e-s.pl, tam oferta firmy, którą Robert wiele lat już prowadzi. Nasz dzisiejszy odcinek powstał przy współpracy, przepraszam, ta kamera powstał przy współpracy z Robertem, przy współpracy z Tomaszem, po to, żebyśmy mogli Państwa zapraszać do takich ciekawych miejsc. Ja miałem skorzystać z kursu PHTLS, niestety mi się nie uda, ale obiecałeś, że następnym razem się to da. Tak więc za daleko Wam, mam nadzieję, że nie ucieknę. Widzowie, słuchacze, chciałbym Wam bardzo serdecznie podziękować za dzisiejsze spotkanie. To była wielka frajda zobaczyć Was znowu, zarówno dzisiaj na Mistrzostwach Polski. Gratuluję mistrzom, którzy świetny wynik wykręcili, ale też kilka dni temu jeszcze w Birmingham, a dzisiaj tutaj na żywo prosto z Wrocławia. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować realizatorowi dzisiejszej audycji. Łukasz, serdecznie dzięki, fajną tą robotę robisz. Wiem, Cię tyłek już boli i już byś chciał pojechać do domu, zaraz kończymy. Luka Artist Studio, Jagoda Nowak, sekretarz redakcji EnteLife. Dziękuję za dzisiejszy czas, dzisiejszy dzień. Państwu najserdeczniej się kłaniam, kolejne pozdrowienia, super spotkanie, dobra robota. Tak, fajnie jest być sobie miłym i uprzejmym. Tak więc do zobaczenia i do usłyszenia już niebawem w kolejnym odcinku. Będziecie się, drodzy Państwo, mogli dowiedzieć na ten temat z naszych mediów społecznościowych: Facebook, YouTube, LinkedIn, Instagram i co my tam jeszcze mamy. Zaglądajcie, zachęcamy. OnlyFans. Proszę? OnlyFans. Tak, żebyśmy robili fajną robotę. Zatem wchodząc w odpowiednią przycisk, kłaniam się nisko, wszystkiego dobrego, do zobaczenia. Co powiedziałem to, tak? Tak, powiedziałem to. Poleciało. Nie wytniemy tego. Weź, zaśmiej się, Łukasz. Słuchajcie, dziękujemy wszystkim. Świetny odcinek. My się tu naprawdę świetnie wszyscy bawimy, także pozdrawiamy serdecznie, dziękujemy. Kłaniamy się. Wszystkiego dobrego. Cześć. Wszystkiego dobrego. Na razie.